Dzień dobry Państwu. Wybiła dokładnie godzina 11, a to najlepszy czas na rozpoczęcie naszego kolejnego, jak zwykle wyjątkowego webinaru tematycznego. Tak więc już oficjalnie witam bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, pierwszą organizację zrzeszającą przedsiębiorców rodzinnych, tak o sobie mówimy. A jako, że nam bardzo bliskie jest hasło „Łączymy, by budować”, to właśnie dlatego podjęliśmy się tego dzieła, tych webinarów, aby dostarczać tam wszystkim, bo także my korzystamy z tej wiedzy, właśnie najlepszej możliwej wiedzy eksperckiej, skierowanej i dedykowanej dla firm rodzinnych. A staramy się podejmować bardzo różnorodne i ważne tematy, konsultujemy także z uczestnikami, co dla Was jest istotne i wartościowe, bo chodzi o to, aby dostarczyć najbardziej praktycznej wiedzy od aspektów prawnych, sukcesyjnych, po obszaru handlu, marketingu, spraw gospodarczych, technicznych, no i takich właśnie, które dzisiaj będą naszym tematem wiodącym. Ja nazywam się Sebastian Margalski, mam przyjemność reprezentować zarząd naszego stowarzyszenia, organizatora webinarów i będę miał dzisiaj wielką przyjemność poprowadzić wyjątkowe spotkanie dotyczące smart kontraktów. Sam jestem bardzo ciekawy, co nowego w tym temacie, ponieważ nie da się ukryć, że wraz z rozwojem szeroko pojętego życia cyfrowego, również w sferze prowadzenia biznesu, kontekst właśnie cyfrowej modernizacji prowadzenia przedsiębiorstw jest coraz szerszy, coraz bardziej złożony. Jednym z takich cyfrowych rozwiązań są właśnie smart kontrakty, to znaczy umowy cyfrowe. Ponoć płynie z nich wiele korzyści, nie tylko dla dużych firm i instytucji, ale także dla małych i średnich przedsiębiorców, których jest większość w naszym stowarzyszeniu. Potencjalnie największymi z tych korzyści to autonomia, oszczędność, bezpieczeństwo. W praktyce smart kontrakty wykorzystuje się na wiele sprawdzonych już sposobów, jednak ich potencjał, mam nadzieję, też dzisiaj się dowiemy, jest zdecydowanie szerszy. Jedną z kluczowych kwestii dla MŚP jest odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie smart kontraktów jest korzystniejszą alternatywą dla tradycyjnych modeli rozliczenia wzajemnego, chociażby w biznesie. Zatem zapraszam na odbycie smart kontraktowej podróży, podczas której towarzyszyć Państwu będzie doświadczony programista, pan Hubert Piotrowski, który przeprowadzi Państwa przez tajniki potencjał smart kontraktów. Dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry. Hubert to wychowanek Politechniki Wrocławskiej, od ponad 2 dekad programuje, psuje i naprawia i modernizuje różnorodne rozwiązania, pomaga innym przejść, tak mówię sobie, na technologiczną stronę mocy. Przez kilka lat związany zawodowo i prywatnie z Azją Południowo-Wschodnią, gdzie mieszkał pan w Singapurze, jeśli dobrze wiem. Tak, dokładnie. Potencjał, 20 lat doświadczenia w programowaniu, 50 zrealizowanych projektów w 12 strefach czasowych. No i dla mnie to jest niezwykłe wyzwanie. Praca dla marek globalnych, więc myślę, że ciekawy kontekst do podzielenia się tutaj w naszym gronie. I teraz krótko o sprawy formalne. Nasze spotkanie zaplanowaliśmy na 60-minutową prezentację. Można w czacie, jeżeli pojawią się jakieś pytania, można oczywiście zadać pytanie, natomiast ze względów praktycznych i też takich optymalizacyjnych będziemy je pokazywać i próbować na nie odpowiedzieć w tej sesji 30-minutowej Q&A, czyli pytań-odpowiedzi. I też będę starał się zaprosić, czy zaproszę Państwa do zadawania pytań prowadzącemu. Zatem, panie Hubercie, zapraszam. Dobrze, dziękuję. A ja w tym czasie się wyłączam, żeby nie rozpraszać swoją twarzą. Dobrze, dzień dobry, witam wszystkich, witam Państwa. Nazywam się Piotrowski Hubert, reprezentuję firmę Code4Tak. Jesteśmy małym software house'em, firmą programistyczną świadczącą usługi, jak to już było powiedziane, dla klientów na kilku kontynentach, w kilku strefach czasowych. I może zobaczę, gdzie tu jest prezentacja. Już mamy, dobra. I zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby porozmawiać trochę o smart kontraktach, w ogóle co to jest, czym to się je i gdzie potencjalnie można by je wykorzystać na polskim rynku przede wszystkim i też tak jakby małych przedsiębiorstwach, średnich, bo ja też reprezentuję małe przedsiębiorstwo i chciałem się podzielić swoimi doświadczeniami i uwagami, gdzie takie smart kontrakty można by
na naszym poletku po prostu wykorzystać. Zanim przejdę do smart kontraktów, może opowiem w 2 słowach w ogóle dla tych z Państwa, którzy nie mają doświadczenia w kryptowalutach, bo smart kontrakty opierają się o kryptowaluty. Może opowiem w 2 słowach w ogóle, co to są kryptowaluty, jak to działa. Będę troszeczkę upraszczał pewne aspekty technologiczne, żeby tu jakby też nie przynudzać, ani nie zakopać się zbyt głęboko w jakieś niuanse technologiczne, bo to ludzi, że tak powiem, nie z branży może być pewna czarna magia, więc chciałbym tą czarną magię trochę odczernić, zrobić ją białą i wytłumaczyć to najprościej i później przejdziemy już do jakby meritum tej prezentacji. Więc w samych stricte kryptowalutach o co chodzi? Bardzo często Państwo gdzieś słyszycie, czy to w telewizji, w radiu, czy czytacie na jakichś forach, czy stronach internetowych o kryptowalutach, gdzie są jakieś notowania, że jakaś tam kryptowaluta, Bitcoin, cokolwiek, poszybował w górę, spadł w dół i tak dalej. O co w tym chodzi? Generalnie kryptowaluty to są takie zapisy matematyczne, cyfr, liczb i znaków zapisanych na moim komputerze, które sobie, ja bardzo upraszczam, jeszcze raz to podkreślam, więc proszę tutaj jakby nie łapać mnie jak za słówko w jakimś kontekście technologicznym. Generuję sobie na swoim komputerze, który jest członkiem sieci kryptograficznej, członkiem sieci, która obsługuje kryptowaluty, podłącza się do takiej sieci ze swoim komputerem i generuję na tym swoim komputerze taką walutę cyfrową. Jest to po prostu zwykły zapis, oczywiście według jakiegoś tam algorytmu matematycznego, dosyć skomplikowanego, jak generuje się ten zapis znaków, cyfr. Generuję sobie zapis znaków i cyfr na swoim komputerze i staję się po pewnym czasie, kiedy inne komputery w tej samej sieci to potwierdzą, staję się posiadaczem 1 bitcoina, czy tam połowy bitcoina, ćwierć bitcoina, jakkolwiek generowałem, bo do wygenerowania tego ciągu znaków wymagane jest komputer z bardzo dużą mocą obliczeniową, niestety. Co wiąże się oczywiście z prądem, hałasem, ciepłem, które generuje ten komputer, bo działa naprawdę na bardzo wysokich obrotach, liczy bardzo skomplikowane algorytmy, ale po wielu obliczeniach w końcu mam tą walutę na swoim komputerze. I teraz co ja mogę z nią zrobić? Działa to troszeczkę podobnie jak pieniądze tradycyjne, które znamy na co dzień, czy to są złotówki, czy to są dolary, czy to są jakieś tam patyczki gdzieś tam z końca drugiego świata. Zawsze działa to tak samo. Kiedyś ludzie używali do wymiany dóbr i płacenia za nie złota, natomiast w pewnym momencie okazało się, że to złoto jest po prostu ciężkie i wymyślono instytucję banku, że przechowuję sobie w banku na przykład 2 sztabki, a bank w zamian za to daje mi papierek, na którym jest napisane, załóżmy, 100 zł. Czyli tam mam 100 zł sztabek, każda o wadze takiej i takiej, przechowany w banku takim i takim i później tym papierkiem mogę sobie zapłacić, zamiast targać ze sobą 100 kg złota, oczywiście upraszczam, mogę zapłacić tym papierkiem. Dokładnie to samo jest kryptowaluta. Jest to pewnego rodzaju reprezentacja jakiegoś dobra, jakiejś rzeczy, za którą mogę tą walutą zapłacić, za usługę, czy za, nie wiem, kawę, czy za 5 ton piasku, czy 40 pustaków na budowie. Jest to coś, co mogę użyć do płatności. Natomiast jak to mogę użyć? Mianowicie spotyka się parę osób, które się umawia, słuchaj, ja wiem, że ty masz na swoim komputerze jedną kryptowalutę, 1 bitcoina i ja bym chciał go mieć. No to ja mówię, słuchaj, nie ma problemu, ja ci go dam, ale daj mi za to na przykład, nie wiem, 5 ton piasku. Okej, proszę, ty masz 5 ton piasku, a ja ci daję 1 bitcoina. Jest to oczywiście cyfrowa waluta, wirtualna, nie jest to coś, co trzymam w ręce, mam to na komputerze. No i co ja mogę z tym dalej zrobić? No i w tym momencie ja bym chciał zamienić tego bitcoina na prawdziwą walutę, czyli na przykład na dolary, euro. No i są takie giełdy, gdzie się ludzie umawiają, ile są w stanie zapłacić za tego 1 bitcoina. I zamieniają tego bitcoina, czyli tą cyfrową, wirtualną walutę, zamieniają na żelazną walutę, czyli dolara, euro, czy lokalną walutę, to są złotówki, czy jakieś tam inne waluty. I tak to generalnie działa. I w zależności jak ci ludzie się umawiają, kurs tego bitcoina idzie do góry, w dół, w zależności jak rynek sobie z tym radzi, żeby zapłacić za 1 bitcoina tyle dolarów, albo tyle i tak dalej, i tak dalej. Bitcoiny same w sobie, tak jak inne kryptowaluty, przechowywane są w sieci kryptograficznej, tej komputerowej, o której wspominałem, czyli każdy w tej sieci jakby widzi mój portfel wirtualny, w którym mam te swoje waluty, potwierdza, że jest tyle walut, w tym tyle bitcoinów w tym portfelu, a nie mniej, a nie więcej, więc jakby nie mogę sobie nagle magicznie wygenerować, że mój portfel ma z 1 bitcoina urodzi się ich 10 miliardów, bo żeby w ogóle bitcoiny mieć, muszę sobie, tak się nazywa to popularnie, wykopać. Zajmuje to czas, zajmuje to moc obliczeniową i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już tutaj jakby zagłębiał się głębiej w temat, natomiast tak górnolotnie to są właśnie kryptowaluty. I co za tym idzie? Kryptowaluty można użyć na naszym rynku. Dlaczego tu jestem?
Dlatego tu jestem, dlatego że mam bardzo duże, szerokie doświadczenie wieloletnie, poparte zrealizowanymi projektami z klientami międzynarodowymi, z którymi też, z niektórymi z tych klientów rozliczam się w kryptowalutach. Mam doświadczenie w płatności za kryptowaluty i dostrzegam pewną zależność pomiędzy tym, jak działa popularnie zwany świat zachodu, ten taki rozwijający się, nadający trendy technologiczne, czyli to jest głównie USA, jak i też Azja, tudzież Chiny głównie, że polski biznes ma tutaj, zauważyłem, bo też prowadzę swoją małą firmę z zakresu MŚP, ma bardzo duży potencjał w wyjściu na świat w szerokim zakresie, czy to są usługi, czy to są produkty, czy to są towary, czy to jest handel, ma bardzo duży potencjał, bo tak naprawdę nie jesteśmy w niczym ani gorsi, ani jakby gorzej działający. Natomiast zauważyłem po mojej współpracy z innymi firmami na polskim poletku, że wiele firm z obszaru MŚP bardzo często jest gdzieś tam, nie chciałbym tego nazwać zaniedbane, ale jakby nie ma świadomości właśnie tej technologicznej, na przykład nie wie, co to są kryptowaluty, co przed chwilą próbowałem naświetlić bardzo, bardzo górnolotnie i co za tym idzie, gdzie możemy wykorzystać w naszym biznesie, a czy legalnie możemy nimi płacić, a jeśli tak, to jak, a jeżeli możemy wykorzystać tutaj aspekt smart kontraktów w połączeniu z kryptowalutami, jak to w naszym biznesie możemy użyć, czy oby to jest bezpieczne, czy oby to jest legalne. Wiele firm po prostu nie ma tej świadomości, szczególnie na naszym poletku, gdzie tutaj kwestie legislacyjne bardzo często w naszym kraju się zmieniają. Nie zawsze jesteśmy w stanie połączyć kropki ze sobą i zrozumieć, gdzie ten smart contract jest dla nas użyteczny, a czy w ogóle jest użyteczny i czy w ogóle jest legalny. Także przyszedłem tutaj jakby po to, żeby z Państwem się podzielić swoim doświadczeniem, wiedzą, jak i spostrzeżeniami i sugestiami, gdzie możemy wykorzystać smart kontrakty w zakresie małych i średnich firm, no i przede wszystkim na naszym poletku, jeśli chodzi o kwestie legislacyjne. Przejdę może teraz jeszcze płynnym krokiem do samych smart kontraktów. Dlaczego powiedziałem w ogóle o blockchainie, czyli tej sieci komputerowej, która jakby zarządza portfelami, które mają w sobie te kryptowaluty. Dlaczego to o tym zacząłem mówić? Dlatego, że smart kontrakty są kontraktami cyfrowymi i jak się łatwo domyślić, albo i nie, cyfrowe kontrakty, wirtualne kontrakty też są przetrzymywane dokładnie w tej samej sieci, w której są przetrzymywane kryptowaluty. I dokładnie ta sama sieć jest odpowiedzialna za jakby przechowywanie tych smart kontraktów, obsługiwanie tych smart kontraktów i weryfikację ich autentyczności. I samo w sobie działanie smart kontraktów jest dość tak naprawdę trywialne. Jest to mikroprogram komputerowy w swojej jakby budowie bardzo prosty, który działa w oparciu o bardzo proste reguły. Jeśli coś się zadarzy w sieci, wykonaj taką akcję. Jeśli wykonasz taką akcję, spójrz, czy powinieneś wykonać kolejną, a jeśli kolejną, to czy następną, czy przy następnej wydarzyły się kolejne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. W skrócie nazywa się to IFTT, if this then that, czyli dokładnie to, co powiedziałem, że jeżeli się zadzieje jakaś rzecz w sieci tej kryptograficznej, to blockchainowej, to ma się zadziać następna, czyli przenosząc to taki jakby na prosty język. Piszemy sobie smart contract, w którym mówimy, że jeżeli portfel o adresie, bo te portfele mają swoje adresy, czyli to tak naprawdę można by przyrównać na rzeczywistość taką namacalną, to jest jakby konto bankowe, ten portfel wirtualny jest jakby taki w cudzysłowie kontem bankowym. Jeżeli w tym portfelu wirtualnym o adresie XYZ pojawi się na przykład 10 bitcoinów, to osoba, która ma portfel o innym adresie, na przykład ABC, ma dostać 10% z tego portfela. Czyli mówiąc krótko, to jest jakby opisowo w smart kontrakcie zawarte, że jeżeli ja wpłacę sobie na swój portfel, czyli na przykład na moim koncie bankowym pojawi się, w cudzysłowie oczywiście koncie bankowym, bo to nie jest prawdziwe konto, tylko jest to portfel wirtualny, pojawia się 10 bitcoinów, osoba druga, czyli jakby podpisująca ten kontrakt ze mną, otrzymuje 10% tej kwoty, ale żeby dostać 10%, musi się pojawić dokładnie 10 bitcoinów w moim portfelu. I to jest tak naprawdę cała filozofia smart kontraktów w tym aspekcie, jakby bardzo to upraszczając. Teraz co to za sobą niesie? W smart kontrakcie zapisujemy takie aspekty właśnie, jeśli to się wydarzy, to zrób tamto, czyli co nam to pozwala zrobić, to łatwo się domyślić, automatycznie, gdy wpłacam pieniądze, nie muszę poinformować drugiej strony, słuchaj, pojawiło się na moim koncie tyle i tyle, tam nie wiem, złotówek, dolarów, czegokolwiek, teraz mogę ci zrobić przelew. Obsługuje to smart contract, robi to
bardzo klarownie, jasno i na podstawie tego drobnego, małego mikroprogramu sprawdza ten portfel, czy się pojawiła tam taka kwota. Jeśli się pojawiła, wtedy zaczyna z tej kwoty 10% wyciągać, czyli weźmie sobie z tego jednego bitcoina z tych 10 i prześlę na adres docelowy, czyli tej drugiej osoby, na przykład, która występowała w smart kontrakcie. I smart kontrakt w tym momencie się kończy, jest uznany za wykonany. Jak łatwo zauważyć, nie ma tutaj jakby potrzeby informowania nikogo o niczym, zadzieje się to automatycznie. Jedyna rzecz, która musi się zadziać, to jest ta pierwsza przesłanka, że ja zasiliłem swój portfel w sieci odpowiednią kwotą i z tej kwoty automatycznie smart contract wyegzekwował 10%. I jak łatwo zauważyć, atrybutem, który dotyczy smart kontraktu, bardzo dużym atrybutem, bardzo dużą zaletą tych smart kontraktów będzie na pewno to, że jest to całkowicie proces automatyzowany, tak jak powiedziałem. Nie trzeba nikogo niczym informować, nie trzeba nic wysyłać, żadnego mailu, żadnego faksu czy może przeżytek, no ale czy tam zadzwonić, czy wysłać SMS-a, cokolwiek, po prostu dzieje się to automatycznie i dzieje się to w czasie rzeczywistym, jest to w pełni zautomatyzowane, innymi słowy, to, co jest napisane w tym mikroprogramie, po prostu się zadzieje. I przede wszystkim jest to bezpieczne i transparentne, dlatego że osoba podpisująca smart contract z jednej strony jako ta, która ten smart contract zakłada, czyli na przykład ja napisałem ten mikroprogram, podpisałem ze swojej strony, że tak, autoryzuję, żeby ten mikroprogram został wykonany. Mogę też zawrzeć informację o jakim czasie, nie tylko na podstawie jakichś przesłanek, o których powiedziałem, ale na przykład może to być wykonane na podstawie 2 przesłanek, czyli że pojawiło się 10 bitcoinów na moim portfelu, i na przykład egzekucja, wykonanie tego kontraktu powinno się zadarzyć 24 grudnia. Osoba docelowa, druga strona kontraktu dostaje prezent pod choinkę 10% z mojego portfela. Bo takie na przykład mieliśmy umowy między sobą, tak? Więc jest to w pełni transparentne, bezpieczne, bo osoba, jak i zakładająca kontrakt, jak i podpisująca z drugiej strony, a tych osób może być wiele, może być jeszcze osoba trzecia, pośrodku, która na przykład weryfikuje przepływ tego smart kontraktu, czyli jeżeli zadzieje się przesłanka o zasileniu portfela, zadzieje się przesłanka o dacie, może się pojawić kolejna przesłanka, która jest wymagana do egzekucji, do wykonania smart kontraktu, czyli że na przykład osoba trzecia, jakby taki pośrednik, musi zatwierdzić ten smart kontrakt do wykonania. Możemy taki smart kontrakt zawrzeć, można go w ten sposób ułożyć, czyli na przykład dla strony wysyłającej pieniądze, jak i odbierającej pieniądze może być jakiś taki ktoś, kto jest takim pośrednikiem, który jakby patrzy, że tak, usługa, za którą się umówiliśmy, płatność jest wykonana, zrealizowana, osoba docelowa dostaje płatność, osoba docelowa też potwierdza, że usługę zrealizowano w sposób należyty i ta trzecia osoba, jakby mówiąc kolokwialnie, włącza zielone światełko i kontrakt się uruchamia. To jest oczywiście opcjonalne, można kontrakt w ten sposób założyć, można zrobić w ten sposób, który ja powiedziałem, że są całkowicie autonomiczny. Natomiast niezależnie, czy jest czynnik trzeci w postaci tej trzeciej osoby uruchamiany, czy to jest całkowicie autonomiczne, jest to bardzo efektywne, bardzo bezpieczne, dlatego że smart kontrakty opierają się o bardzo silną matematykę, opierają się o kryptografię, opierają się o klucze kryptograficzne. Za chwilkę Państwu w 2 słowach powiem, o co chodzi. Nie da się tego podrobić, bo jest takie przeświadczenie tutaj, wracając do tego, dlaczego tu przyszedłem i jakby na nasze polskie firmy, małe, średnie przedsiębiorstwa, jest takie przeświadczenie w Polsce, z którym ja walczę od dekad, że ludzie ufają pieniądzom, ludzie ufają dokumentom, ludzie ufają podpisom, co już w ogóle jest inną historią, bo jak często słyszę czytelny podpis, to jest dla mnie zabawne, bo podpis sam w sobie jest nieczytelny, bo to jest mój sygnifikatura unikatowa. Natomiast do czego zmierzam? Każdy podpis można podrobić, każdy pieniądz można podrobić, każdy dokument można podrobić. Robią to ludzie odkąd wymyślono pieniądze. Nie jest to żaden nowum, że od czasów nowożytnych pieniądze były, będą i są podrabiane. Dokumenty tak samo są fałszowane, historia jest naginana dokumentami, także to jest coś, nad czym smart kontrakty wygrywają. Są to rzeczy podpisane cyfrowo, matematycznie szyfrowane w jedną stronę, nie da się tego podrobić, nie da się tego zmienić. Do tego przejdę w kolejnych krokach, opowiem, o co chodzi. I przede wszystkim nie da się tego nadinterpretować, bo jest to proces oparty o pewne założenia zapisane w smart kontrakcie, dzieje się on automatycznie, autonomicznie, czyli jeżeli się przedsiębiorca A dogada z przedsiębiorcą B za wykonanie takiej i takiej usługi dnia takiego i takiego, jeśli zajdą takie i takie przesłanki, smart kontrakt ma się wykonać. Nie ma od tego odwrotu. Można smart kontrakt skasować, ale nie można go nagiąć. Czyli na przykład nie mogę w pewnym momencie zrobić czegoś takiego, że umówiliśmy się na płatność za usługę przy takich i takich przesłankach, 10 bitcoinów, które później oczywiście mogę wymienić na dolary, na złotówki.
Więc to nie jest coś wirtualnego, jak już wspomniałem. Można za to po prostu zapłacić za różne dobra na całym świecie. Można płacić kryptowalutami. Dla przykładu w Ameryce Łacińskiej, nie pomnę teraz jaki kraj, bo nie chcę mówić, bo nie pamiętam z głowy w tej chwili, ale któryś z krajów łacińskich oficjalnie przeszedł na możliwość płacenia za wszelkiego rodzaju usługi kryptowalutami. Nie jest to jedyna opcja płacenia oczywiście, ale jedna z opcji płacenia. Także dostrzegli w tym potencjał i można sobie na przykład kawę kupić w kafeterii za ileś tam ich kryptowalut. Nie używają Bitcoina, czegoś innego, to jest nieistotne. Filozofia jest ta sama. Jakby tutaj wracając do tej autonomii, no jest to coś, czego nie da się oszukać, nagiąć, przekłamać i zmienić. Po prostu dogadaliśmy się, kontrakt się wykonuje, jeśli zobaczymy odpowiednie przesłanki, czyli tak powiedziałem, i wtedy po prostu pieniądze lądują po drugiej stronie. Co jest też bardzo ważne, każdy widzi ten smart contract w sieci. Oczywiście zaraz u Państwa może się zapalić czerwona lampka, ojejku, ale ja nie chcę, żeby ktoś zobaczył, co ja tam zapisałem w tym smart kontrakcie, czego on dotyczy, a może jeszcze smart kontrakt zawiera na przykład przekazanie jakiegoś produktu cyfrowego, czyli na przykład zdjęcia, albo na przykład, nie wiem, skanu dokumentów. Spokojnie, smart kontrakty podpisuje się, tak jak powiedziałem, kluczami kryptograficznymi. Klucz kryptograficzny, żeby Państwu trochę zobrazować, może to być ciąg liczb wygenerowanych na komputerze, który jest niepodrabialny matematycznie. Nie będę zanudzał, jakie są w to algorytmy zaangażowane, bo to jest trochę nudne, powiem szczerze, ale bardzo, bardzo fascynujące, jak to działa. Ale mówiąc krótko, jest to algorytm, który pozwala szyfrować informacje w jedną stronę. Tego się nie da podrobić, tego się nie da zgadnąć, tego się nie da zhakować. Jakby tutaj jeszcze małe wtrącenie, dygresja, jakby ktoś Państwu kiedyś mówił, że hakerzy jakby hakują smart kontrakty, to tak nie działa. To niestety w większości 90,9% przypadków złamania smart kontraktu, podrobienia smart kontraktu, w cudzysłowie oczywiście podrobienia, jest to niestety czynnik ludzki, błąd. Po prostu zwyczajnie w świecie błąd. Dlatego, że smart contract, który jest utworzony, podpisany, żeby Państwu pokazać klucz kryptograficzny, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, to jest jedna z takich możliwości, to jest klucz fizyczny, który mogę taki smart contract podpisać, mam go w ręce, to już jest dla nas jakoś bardziej przemawiające, prawda, bo to jest coś, co mam, to nie jest jakieś gdzieś tam w chmurze, w komputerze, tylko coś fizycznego, mogę ten kontrakt tym kluczem sobie podpisać i ja go fizycznie mam w ręce, jestem jego właścicielem. Druga strona, ten kontrakt też może podpisać w ten sam sposób, czy kluczem wygenerowanym na komputerze. Oczywiście w przypadku stracenia klucza smart kontraktu nie da się otworzyć, bo żeby zobaczyć, co jest w środku, tak powiedziałem, on jest szyfrowany, musi zostać on otwarty kluczem, którym został podpisany. Czyli ja, żeby sobie zobaczyć, co tam w tym smart kontrakcie wymyśliłem mądrego, muszę sobie tym kluczem go po prostu otworzyć. Jeżeli ja ten klucz zgubię, a w tym przypadku jest to fizyczny klucz, jeżeli mam klucz na komputerze na swoim twardym dysku i go na przykład przez przypadek skasuję, zaleję wodą, no to niestety nie otworzy tego smart kontraktu. I to jest ta jego bardzo duża zaleta, bo cię Państwo może i wada, no ale zaletą jest to, że bez uprawnionego klucza, tak jak wejście do domu, jeżeli nie mam klucza do drzwi, to ja tych drzwi nie otworzę, prawda? W tym przypadku jest to samo. Wszyscy widzą ten smart kontrakt, oczywiście zaszyfrowany w całej sieci kryptograficznej, w całej sieci blockchainowej. Natomiast, żeby smart kontrakt otworzyć, muszę posiadać, jakby nazwijmy to upraszczając, uprawnienia do otwarcia tego smart kontraktu. Jeśli nie mam tych uprawnień w postaci klucza cyfrowego, nie zobaczę, co jest w środku. Jak i strona zakładająca, jak i strony podpisujące. I co za tym idzie, taki smart contract dostępny w sieci ma tą zaletę, że jego wykonywanie, oczywiście nikt nie wie na jakich zasadach poza osobami, które założyły ten smart contract, jego wykonywanie jest widoczne w sieci. Czyli jeżeli smart contract zaczyna się wykonywać, obciąża portfele, przesyła pieniądze, te rzeczy jesteśmy w stanie, oczywiście w dużym uproszczeniu to mówię, jesteśmy w stanie wyśledzić, zobaczyć kto komu i ile zapłacił. Natomiast nie wiemy za co, bo to mówi smart contract, jest to zaszyfrowane. Natomiast możemy zobaczyć w sieci, że rzeczywiście coś takiego się zadziało. Czy jakbyśmy chcieli zobaczyć, że nasz kontrakt rzeczywiście się uruchomił, pieniądze rzeczywiście poszły, nie musimy nikomu wysłać potwierdzenia przelewu, jak to bywa w tradycyjnych przelewach bankowych, czy jakby zgłaszać takiego faktu, że muszę iść do banku i tam z pieczątką, którą notabene, jak tutaj troszeczkę małą dygresją mówiłem, można też podrobić, przypieczętować, że pieniądze poszły, a później udawać, że ja nic nie wiem, że tu nie dostałeś pieniędzy. Tu wszystko jest to w sieci widoczne. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie z jakiego tytułu zostały wykonane te transakcje, tylko że po prostu one zostały wykonane. Przechodząc jakby do kolejnej części smart kontraktów, bo to się tak tam nazywa smart contract, ale proszę mieć w głowie to, co powiedziałem wcześniej, że to są takie mikroprogramy komputerowe napisane, w których są zawarte te wszystkie przesłanki, jakie mają mieć miejsce, żeby program się uruchomił i zrobił odpowiednie akcje. Czyli, tak powiedziałem, na przykład
gdzieś tam pojawią się pieniądze na którymś z portfeli, to wyślij 10% z tego portfela, jak podałem, plus dodatkowo wyślij temu komuś po drugiej stronie zdjęcie, skan PDF-a z jakąś na przykład, nie wiem, aktem notarialnym, czy coś w tym stylu. To oczywiście teraz robię jakieś dywagacje, natomiast rozumiemy o co chodzi, tak? I strony podpisujące smart contract robią to w ten sposób, jak powiedziałem, czyli podpisują to kluczami cyfrowymi, więc jakby jest to bezpieczne, zaszyfrowane. Nie ma tutaj mowy o czynniku ludzkim, że ktoś coś jest w stanie podrobić, dlatego że ta matematyka, która jest naprawdę technologią kosmiczną, żartując, jest tak zbudowana, żeby te podpisy cyfrowe nie były odtwarzane w drugą stronę. Nie dało się ich jakby odtworzyć, podrobić, czy czegokolwiek w tych smart kontraktach zahachmęcić. I przedmioty umowy też są jasno napisane w tych smart kontraktach. Z tymi przedmiotami są w większości przypadków portfele cyfrowe, które posiadają jakieś adresy, więc jakby osoba, która taki smart kontrakt gdzieś tam w sieci widzi, to może zobaczyć tylko i wyłącznie, że on istnieje, kto jest zaangażowany, kto jest stroną w tych smart kontraktach i tyle. Nie wie, na jakich zasadach są wykonywane płatności, czy też co tak naprawdę wykonuje ten smart kontrakt, czyli na przykład przesyła jakieś PDF, a jak przesyła to jakie, bo one też mogą być w smart kontrakcie zawarte i z automatu wysyłane przez smart kontrakt do strony docelowej, więc sygnatariusze mogą umówić się, że automatycznie wysyłamy sobie pewne rzeczy, które zawarliśmy w smart kontrakcie i po prostu ten smart kontrakt realizuje, natomiast osoba patrząca widzi tylko strony, które brały udział, że taki i owaki smart contract został wykonany i tyle. I warunki porozumienia i rozliczenia, jakie możemy zawrzeć w smart kontrakcie, to mogą być takie rzeczy, które ja powiedziałem, opisane przez mały ten program, przez ten algorytmik, który tam zrealizuje smart contract z automatu, ale też możemy zawrzeć sobie, bo czemu nie, nikt nam tego nie broni, prawda? W smart kontrakcie tak naprawdę prawdziwy, namacalny, fizyczny kontrakt, który możemy zawrzeć jako część umowy tej smart kontraktowej. To znaczy, że podpiszemy sobie jakby część rzeczy w formie takiej tradycyjnej, zeskanujemy, wrzucimy to w smart kontrakt, a w smart kontrakcie zrobimy taką rzecz, coś na zasadzie testamentu, że jeżeli zadzieje się taka przesłanka, że tak powiedziałem, pieniądze się pojawią, jest odpowiedni czas, odpowiednie rzeczy, jedna strona podpisze, druga podpisze, trzecia potwierdzi, to na przykład wtedy uruchamia tego PDF-a. I ten PDF nabiera mocy prawnej tylko w momencie, kiedy zostanie przekazany stronom, które biorą udział w smart kontrakcie. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że możemy jakby pokryć taki świat realny smart kontraktem i zabezpieczyć się, że jakby te fizyczne, namacalne, podpisane notarialne rzeczy, które byśmy chcieli podpisać notarialnie, nabierają mocy prawnej w momencie, kiedy sam smart kontrakt jest uruchamiany, a on jest uruchamiany w sposób taki, który jest zapisany w samym smart kontrakcie, czyli jakby możemy ożenić dwa światy ze sobą, ten cyfrowy i realny w samym smart kontrakcie. Przechodząc do jakby zastosowania samego smart kontraktu, w ogóle może to powinienem na samym początku powiedzieć, gdzie smart kontrakty zostały wymyślone i co było ich największą mocą, że smart kontrakty do dziś dnia są na tym prace i to nie tylko jakby gdzieś tam w sferze marzeń naukowców, bo to głównie naukowcy w różnych instytutach wymyślali same te sieci blockchainowe, smart kontrakty, wirtualne bitcoiny i tak dalej. Natomiast zawsze mieli w tyle głowy, żeby smart kontrakty pomogły zautomatyzować, scyfryzować i przede wszystkim, co powiedziałem od strony matematycznej, zabezpieczyć rządowe systemy głosowania, karty pacjentów, umowy pomiędzy sektorami zamówień publicznych, pomiędzy jakimiś łańcuchami dostaw, wszelkiego rodzaju usługach finansowych. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że jakby to było miło i wygodnie i bardzo świetnie dla wszystkich nas, przedsiębiorców, szczególnie małych firm, gdzie nie mamy czasu biegania za klientem, za instytucjami finansowymi. Przykładem jest tym ja, gdzie próbuję od drugiego miesiąca zamknąć konto firmowe, bo chcę przenieść do niego banku i fizycznie muszę iść do instytucji i gdzieś tam coś podpisać. A gdyby tak na przykład zrobić to w formie smart kontraktu, tak? Bank jest zabezpieczony, bo podpisał to ze swojej strony cyfrowo. Ja jestem zabezpieczony, bo podpisałem to ze swojej strony cyfrowo. Dlaczego mówię zabezpieczony? Bo nie da się tego podrobić, tak? Tutaj opowiadałem. A uruchomienie zamknięcia konta może nastąpić z pewną datą, gdy jakieś tam są przesłanki w tym smart kontrakcie, które są zawarte, są wykonane, tak? I jedna i druga strona jest pewna, że to się zadzieje, gdy A, B, C. I jedna i druga strona jest pewna, że jest to podpisane i jest to wiążące. Bo to bardzo wygodne dla nas wszystkich, tak? Oszczędzamy mnóstwo pieniędzy, oszczędzamy mnóstwo czasu. Na razie
Niestety banki w tą stronę podchodzą dość bardzo, tak bym to powiedział, ostrożnie, ale są światełka w tunelu, że od strony bankowości to się może zmienić. Są banki w Stanach Zjednoczonych, które już oficjalnie dostrzegły same kryptowaluty, same sieć blockchainową i smart kontrakty i bardzo, bardzo zaczynają w tym temacie prężnie działać, umożliwiając swoim klientom obsługę całej sieci blockchainowej, kryptowalut i smart kontraktów z jakby zabezpieczeniem banku. Tak? Także powoli jest ruch w tą stronę, tutaj od strony bankowości, natomiast od strony transakcji, szczególnie działalności handlowej, jest to coś, co na zachodzie jest dość popularne. Tutaj takim małym adwocem wtrącę, mamy takiego klienta, którego w tej chwili obsługujemy, który działa prężnie w branży gier. I w branży gier, proszę mnie nie pytać dlaczego, ale jest taka tendencja, że gracze lubią kupować różne artefakty, różne jakieś gadżety dla swoich postaci, w które grają, za prawdziwe pieniądze. I ten klient na przykład cały jakby proces zakupu tych artefaktów w danej grze, czy tam nie wiem, gracz może kupić dodatkowe moce dla swojej postaci, cokolwiek. Cały ten proces zakupu, podpisywania umowy, bo to jakby jest też umowa cywilnoprawna, tak, sprzedaż, jest normalna sprzedaż w internecie, więc ona jest gdzieś tam też popierana legislacyjnie od strony prawa. Całą tą jakby sprzedaż i zawieranie tej umowy po prostu opiera w smart kontraktach i to działa tak naprawdę znakomicie, bo obsługa jakby od strony technologicznej jest całkowicie zautomatyzowana. Gracz jest zadowolony, bo dostaje produkt, za który zapłacił w trybie natychmiastowym i od razu staje się jego właścicielem. Jakieś prawa własności intelektualnej są na niego przenoszone i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj smart kontrakty mają bardzo szerokie zastosowanie, a szczególnie w świecie cyfrowym, który no, jest coraz bardziej takim czymś, co wkroczyło na co dzień do naszego życia, szczególnie biznesowego. Teraz tylko powiem jakby za i przeciw tych smart, co jest atutem i wadą smart kontraktów. Na pewno to, co padałem, to próbowałem to Państwu pokazać smart kontrakty od tej takiej pozytywnej strony i opowiadałem to wszystko w takich superlatywach, natomiast też pokażę, jakie są minusy smart kontraktów. Natomiast jeszcze wracając do plusów, na pewno smart kontrakty są bezpieczne, przeskoczę tutaj sobie do punktu numer 2, nie wymagają pośredników, co jest bardzo dużą zaletą, dlatego że dwie osoby mogą się, mówiąc kolokwialnie, dogadać, stworzyć smart kontrakt w postaci tego mikroprogramu komputerowego, który się uruchomi przy odpowiednich przesłankach i po prostu to się dzieje. Nie potrzebują do tego pomocy prawnika, jeżeli umieją się porozumieć przejrzyście i sobie ufają i tak dalej. Co za tym idzie, jest to niski koszt, bo prawnik niestety zawsze jest kosztem dość wysokim dla przedsiębiorcy. A czasochłonność, jeżeli robi się to samemu i ma się w tym doświadczenie, oczywiście jest to proste, szybkie i sprawne, natomiast może to być troszeczkę bardziej złożone dla kogoś, kto nie ma w tym doświadczenia, bo trzeba często albo się douczyć, albo zlecić to komuś. Natomiast jest to wszystko wykonywane przez internet, przez maila, przez czaty, przez telefon. Nie trzeba nigdzie iść, bo do każdego jakby radcy notarialnego, podpisywanie jakichś dokumentów notarialnych, państwowych, urzędniczych i tak dalej wymaga podpisu fizycznego gdzieś tam w jakiejś instytucji, co kosztuje nas wszystkich czas. A czas dla przedsiębiorcy, który zarządza małą firmą, średnią, to są po prostu pieniądze, za które nikt tak naprawdę za ten czas nikt później nie płaci, tylko przedsiębiorca te pieniądze traci. Więc tutaj na pewno jest to coś, co jest bardzo dużym atutem smart kontraktów. Czas, jeszcze raz czas i brak pośredników. Natomiast no i oczywiście autonomiczność, czyli jakby kontrakty mogą same z siebie wykonywać się na podstawie przesłanek, nie trzeba jakby superwajzora, osoby trzeciej sprawdzającej, patrzącej, że coś tam ma się zadziać. Przykładowo, jeżeli jest kontrakt taki, mówimy tutaj o kontrakcie zwykłym, takim papierowym, namacalnym, podpisanym przez dwie strony, zawsze jedna strona musi poinformować drugą, że chciałaby zapłatę za swoje usługi, a tamta musi potwierdzić, że rzeczywiście wszystko jest ok. To wszystko zajmuje czas, to zajmuje też czas w postaci telefonów, maili. Czasami można pewne rzeczy zacząć naginać, ktoś tam się próbuje wymigać od wyegzekwowania jakichś zapisów w kontrakcie takim papierowym. Jesteśmy tylko ludźmi, więc jakby naszą naturą czasami jest to, że
próbujemy coś tam dorabiać, a jeszcze mówi pan o tym, a tego wiem, że nie ma w kontrakcie, ale czy mógłby pan, tu w smart kontraktach tego nie ma, to są algorytmy matematyczne, są to mikroprogramy, które się dzieją autonomicznie, ich się nie da oszukać, im się nie da poszeptać na ucho, zrób troszeczkę inaczej, czy coś takiego, tylko po prostu ten algorytm wykonuje to, co jest w nim zapisane. Oczywiście on się może pomylić, bo utworzenie smart kontraktu też wymaga jakiegoś procesu myślowego, przemyślenia tego właśnie tego całego procesu, o którym na początku mówiłem, czyli jeśli coś tam się zadzieje, to wykonaj to, a jeśli wykonam to, to co mam zrobić dalej? Trzeba to dobrze przeanalizować, przestudiować, przemyśleć, żeby po prostu nie zrobić zwykłego błędu, że na przykład zapiszę w smart kontrakcie, że jeżeli się pokaże na portfelu ABC kwota X, wyślij z tego 10%. No i tam mi się palec na klawiaturze machnie, 0 mi się przesunie i wyślę 100%. Błąd ludzki, ale niestety nie da się go w bardzo prosty sposób naprawić. Tak? No nie da się powiedzieć, hej, panie algorytm, poczekaj z egzekucją, ja się pomyliłem. To tak nie działa. Zaraz do tego przejdę jako pewnego rodzaju wada smart kontraktów. Mianowicie, jeżeli taki smart kontrakt już napiszemy i zrobimy tego typu błąd, jak opisałem, no to niestety smart kontraktu nie da się anulować. Oczywiście jest to też takie stwierdzenie bardzo uproszczone, ponieważ można robić zmiany w smart kontrakcie. One niestety wymagają pewnego zabiegu wiedzy i czasami wsparcia programistycznego, więc to nie jest tak, proszę się nie martwić, że smart kontrakt jest czymś takim, że to już jest zapieczętowane, zalane betonem i tego się zmienić nie da. Da się przy pewnych sytuacjach, przy pewnych przesłankach, natomiast troszeczkę trzeba mieć wiedzy i czasami wsparcia programisty. Nie mówię tu o programiście, kto będzie siedział na etacie przez 8 godzin, kolejne 6 miesięcy, kosztował nam mnóstwo pieniędzy. Po prostu kogoś, kto się na tym zna, powiemy mu, w czym jest problem, ta osoba to będzie w stanie poprawić. Przykładowo jesteśmy to my, Kotwor, tak? I weźmie za to, powiedzmy, 2 godziny pracy przy stawce godzinowej takiej i to poprawi. I naprawi, będzie pan zadowolony na tej zasadzie, mówiąc kolokwialnie. Natomiast, tak powiedziałem, jest to zarazem zaleta, czyli tych kontaktów nie da się zmienić, da się ich podrobić, ale jest niestety pewnego rodzaju wada, czyli jeżeli sobie przypomnimy, że czegoś w kontakcie nie zapisaliśmy, czy się pomyliliśmy, gdzieś tam w liczbach, przecinkach, cokolwiek, no będziemy musieli skorzystać z pomocy osoby, która się po prostu na tym zna. Ale zaletą też jest to, że tego się nie da usunąć, czyli jeżeli raz kontrakt jest, oczywiście zakładam, jest dobrze zrobiony, nie da się go po prostu nagle powiedzieć, wie pan co, nie było takiej rozmowy, nie było takiego dokumentu, albo co najgorsze, cholipka, moją część kontraktu zgubiłem. Mówimy tu o papierowej wersji, tak? Często się tam zdarza, że mamy na biurku gdzieś tam, przychodzi nas mnóstwo dokumentów, jakieś rzeczy i no pech chciał, wrzuciłem do niszczarki. Nie to, co trzeba. Ja myślałem, że to jakieś stare papiery, a poszedł właśnie ten kontrakt, który podpisałem. I teraz dobrą wolą osoby drugiej, z którą podpisałem kontrakt, z drugą stroną, dobrą wolą jest ich to, że po prostu taki kontrakt nam podeślą kopię i uznają kopię jako kopię, a nie jako oryginał, bo tam przecież to nie jest oryginał, brakuje pieczątki. Wiecie Państwo, o co chodzi, tak? Tutaj w przypadku smart kontraktów ich nieusuwalność gwarantuje nam to, że nie da się tego zagubić, to nie może zniknąć. I to jest naturalny backup, to jest ten ostatni punkt, czyli taki smart kontrakt wrzucony do sieci blockchainowej, czyli takiej sieci, która obsługuje kryptowaluty, jest rozproszona na wielu komputerach. Proszę mi zaufać, jest ich więcej niż ludzi na całym świecie. Także nawet jeżeli taki kontrakt utworzony, smart kontrakt, najlepszy na świecie, ze wszystkimi możliwymi przypadkami, które chciałem nim opisać, jest utworzony. Ja nie muszę tworzyć na komputerze swoim, na swoim laptopie kopii wersji 58 tego samego pliku schowanej gdzieś tam na dyskietce, w cudzysłowie sobie teraz żartuję, czy pendrive, cokolwiek. Po prostu sieć dla mnie robi ten backup za darmo, bo to jest jakby natura działania tego smart kontraktów. Smart kontraktu, co też powiedziałem, jest jego pewnego rodzaju wadą, bo jest nieusuwalność, niezmienialność w niektórych sytuacjach, ale zarazem jest to też zaleta ta, że nie muszę nigdzie trzymać kopii. Nie muszę trzymać dokumentów, tak jak tutaj według jakichś rozporządzeń legislacyjnych w Polsce, że musimy trzymać przez wiele lat pewne faktury, dokumenty i tak dalej. W przypadku smart kontraktu nie musimy o to martwić, bo dopóki sieć Ethereum dla przykładu, to jest taka sieć blockchainowa, żyje, a na pewno będzie żyć bardzo długo, myślę, że nas wszystkich przeżyje, ten smart kontrakt jest tam i krąży i ma status wykonany, uszkodzony, do wykonania. To zawsze można sobie podejrzeć i jakby nie martwić się o tą stronę właśnie kopii zapasowych czy jakichś takich rzeczy. Z kolejnych za i przeciw, na pewno przeogromną zaletą, to dla nas przedsiębiorców, szczególnie małych firm, gdzie w większości jesteśmy, no może nie w większości, ale w dużej części jednoosobową armią,
Jesteśmy wykonawcą tych swoich pomysłów, biznesów, jesteśmy księgową w jednej osobie, prawnikiem, wszystkim. I dla nas kosztem jest, tak jak powiedziałem, czas. Więc tutaj w przypadku smart kontraktów odpadają wszelkiego rodzaju koszty związane z factoringiem, czyli wszelkiego rodzaju faktury, koszty, dokumenty, to wszystko możemy w bardzo fajny sposób zawrzeć w smart kontrakcie i wykonywać automatycznie. I po prostu nie martwić się o to, że będziemy musieli po wykonaniu jakiejś usługi wystawić fakturę, albo w drugą stronę, co jest gorsze. Podam to ze swojego przykładu. Stos faktur, który trzeba gdzieś tam obrobić, zapłacić, zatwierdzić przelewy, to zajmuje mnóstwo czasu. Czasami gdzieś tam jesteśmy tylko ludźmi, dzień leci, mamy pewne sprawy na głowie, spychamy na jutro, na pojutrze, stagnacja się wkrada w nasze życie i okazuje się, że faktura nie została zapłacona na czas, ojoj, głupia sytuacja, tak? Natomiast w przypadku smart kontraktów ten cały jakby proces jest zautomatyzowany i przelewy mogą być wykonywane automatycznie, gdy w sposób dosyć sprytny podepniemy sobie swoją kartę z banku do wirtualnego portfela i możemy po prostu obsługiwać płatności za pewne rzeczy w smart kontraktach, tak, automatycznie wystawiać faktury z tego, dlatego że sieć, która ma smart kontrakt uruchomiony, może też automatycznie poinformować jakiś inny zewnętrzny serwis typu fakturomat albo nie wiem, nie będę tu nazwami może rzucał, ale jakiś przykładowy system do fakturowania może automatycznie go poinformować przez połączenie komputerowe, że słuchaj, no, wykonałem kontrakt, wysłałem komuś pieniądze, teraz ta osoba proszę niech wystawi mi fakturę, faktura wystawiana jest automatycznie, nie musimy w to ingerować. Tak? Wszystkie produkty, które będą na fakturze zawarte, mogą być zawarte w smart kontrakcie, więc to można całkowicie zautomatyzować, odejdzie nam koszt obsługi księgowej, obsługi fakturowej, skanowanie czasami tych dokumentów. To jest po prostu jedno wielkie piekło, które ja osobiście zmagam się z tym co miesiąc, co tydzień, codziennie i stanowi to dla mnie największe wyzwanie, poza tymi klientami, którzy obsługują smart kontrakty i płatności cyfrowe. Tam, gdzie to mam wdrożone, jest to, powiem Państwu szczerze, no, coś niesamowitego. Jest to bardzo, bardzo wygodne i oszczędzające no, tony mojego czasu. Co za tym też idzie, zaletą jest na pewno brak problemu z płatnością, bo płatności wykonują się automatycznie i jest też niski poziom ryzyka, to co powiedziałem, bo terminowości kontraktów, przesłanki, kiedy one się wykonują, to wszystko jest zawierane w smart kontrakcie i egzekwowanie tego jest przez sieć. Także magia, po prostu magia się dzieje i pieniądze trafiają z jednego konta na drugie, każdy dostaje swoje, wszystko jest realizowane zgodnie z jakimś harmonogramem, który jest w smart kontrakcie, więc po prostu nie ma możliwości, jak to bywa niestety w życiu przy zawieraniu papierowych kontraktów, że zawsze może być interpretacja, zawsze można pójść gdzieś tam drogą na skróty, próbować nagiąć rzeczywistość. No i tutaj formalności rozliczenia, tak, to co jest z tym powiązane, co powiedziałem. To są jakby te największe zalety smart kontraktów, które ja osobiście mogę tutaj potwierdzić z własnego doświadczenia. Jest to coś, co najbardziej lubię w smart kontraktach, ich uruchamianiu, obsłudze w bitcoinach, płatności za usługę w walutach cyfrowych. Jest po prostu automatyka i natychmiastowe wykonanie. Tak? Podam dla przykładu klientów, których obsługujemy i mamy z nimi umowy, które opierają się o płatności w walutach kryptograficznych typu Bitcoin czy tam Ethereum. Jest to coś niesamowitego, te pieniądze trafiają natychmiast na nasze fizyczne konta, faktura jest zapłacona z automatu, bo w samym smart kontrakcie są zawarte pewnego rodzaju daty i przesłanki, które powodują jego wykonanie z automatu. Nie muszę się z kimś tam, że tak powiem, w cudzysłowie szarpać o to, że coś zrobiłem, czegoś nie zrobiłem. Osoba druga, jak jest zadowolona, zatwierdza i uruchamia się ciąg zdarzeń, który powoduje, że w ciągu dosłownie kilku minut, bo to też nie są sekundy, ale kilku minut pieniądze są na naszych kontach i jest to w pełni automatyczne, faktury są wystawione i każdy jest zadowolony. To jakby są te największe zalety i ta przede wszystkim niezmienialność smart kontraktu w moim kontekście, w moim odbiorze rzeczywistości jest zaletą, dlatego że nie da się tego po prostu podrabiać. Natomiast są też wady. Niestety są wady, jak wspomniałem, to nie jest tylko tak, że to jest wszystko kolorowe, fajne i super do użycia, bo technologia zawsze ma niestety tą wadę, że aspekty prawne nie nadążają za technologią. I tutaj w przypadku nie tylko Polski, ale szczególnie w naszym doświadczeniu, czyli tych wielu stref czasowych, wielu klientów z wielu krajów, niestety smart kontrakty mają pewną wadę prawną. Mianowicie, znaczy to też tak naprawdę tradycyjne kontrakty mogą mieć tam samą wadę, mianowicie zapisy prawne.
może inaczej, posłużę się przykładem. Proszę sobie wyobrazić, że podpisujecie Państwo jako MŚP umowę handlową z przedsiębiorcą, który jest w Unii Europejskiej. No i tutaj jakieś zapisy prawne, egzekwowanie należności, niezapłacenie za kontrakt, no to jest rzeczy, że mogą się zdarzyć, tak? No i teraz jak to egzekwować? Jeśli to jest kontrahent z terytorium Unii Europejskiej, to tutaj jakby chroni nas prawo europejskie, wspólnotowe i tak dalej, bez wchodzenia w szczegóły. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że podpisujecie Państwo kontrakt z klientem na przykład z Kambodży. To jest tylko przykład, proszę tutaj jakby nie traktować tego dosłownie. No i ten klient też zaczyna robić jakieś takie krzywe ruchy, jak to się mówi kolokwialnie, albo na przykład nie do końca coś z umowy wynika, później on twierdzi, że tego nie może, bo jego prawo lokalne jest inne. I tutaj są pewne aspekty prawne i niuansiki na poziomie krajów, które mają niestety problem pod kątem prawnym, jeśli mówimy o tradycyjne kontrakty, tradycyjne umowy, ale tak samo niestety jest to w smart kontraktach. Smart kontrakty tego nie adresują, bo są to, tak powiedziałem, mikroprogramy komputerowe, które zawierają pewien algorytm, pewien przepis działania na podstawie pewnych przesłanek, które się zadzieją. I teraz, czy ten smart kontrakt ma pokrycie w prawie? No i tutaj się zaczynają pewne otwarte tematy, bo w prawie polskim zawsze można się popierać kodeksem cywilnym, artykuł 60, który tam stanowi o różnych umowach podpisanych cyfrowo. I tutaj dla przykładu zakupy przez internet, na przykład na znanych platformach zakupowych, też Państwo kupując tam podpisujecie pewnego rodzaju w domyśle umowę kupna-sprzedaży, możecie od niej odstąpić, towar zwrócić i tak dalej. Wszyscy wiemy, o czym mówimy chyba, tak? Że to są rzeczy, które też ten artykuł w pewien sposób reguluje, więc też można pod ten artykuł, przynajmniej na polskim poletku, podciągać smart kontrakty, bo to też jest pewnego rodzaju umowa cywilnoprawna zawarta w sposób cyfrowy, więc to też nie jest tak, że my sobie coś tam podpisujemy w tej takiej sieci jakiejś dziwnej, gdzieś tam wirtualnej chmurze komputerowej i nas to nie dotyczy, bo jak coś nie dopełnimy, to ojej, nie mam pieniędzy na moim portfelu, więc się ten kontrakt nie uruchomi. I to tak nie do końca działa, bo to ma pokrycie w prawie, natomiast są pewne niuansiki, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, bo jeżeli zaczynamy wypływać z naszym produktem, produkujemy na przykład konserwy i zaczynamy je sprzedawać w Arabii Saudyjskiej, i co wtedy, gdy na przykład z tamtego kraju pieniądze nie przypływają, klient nie płaci? Jak go do tego zmusić, a jeszcze tym bardziej jak to jest kontrakt cyfrowy. To są pewnego rodzaju rzeczy, które nasza firma też bardzo mocno eksploruje. Rozmawiamy z partnerami od strony kancelarii prawnych, jak takie rzeczy regulować, żeby pomagać naszym klientom, którym my wdrażamy smart kontrakty, pomagamy wdrożyć, zrozumieć, uruchomić i obsłużyć, żeby też później od strony prawnej jakby ich zabezpieczyć. Tak? Jeżeli kontrakt się ma zadziać, okazuje się, że klient był nieuczciwy i na przykład popełniliśmy błąd pisząc te przesłanki w smart kontrakcie i na przykład pieniądze nie przypłynęły. I co wtedy? Tak? Także to też jest coś, co się pokrywa w formie prawnej, aczkolwiek są rzeczy, które ciężko pokryć. To nie będę też tutaj jakby koloryzował, bo dla przykładu umowa kupna-sprzedaży nieruchomości. Według polskiego prawa musimy podpisać taką umowę przy urzędniku państwowym, jakim jest notariusz. To jest raz. Dwa, jeżeli byśmy nawet zastąpili notariusza, czy notariusz byłby stroną w smart kontrakcie, ogarnęlibyśmy to od strony prawnej z notariuszem, to problem się pojawia na poziomie wykonania smart kontraktu, bo tutaj nie mówimy tylko o samych pieniądzach, które można łatwo zawrzeć w smart kontrakcie, kto komu ile za co płaci, że za taką i taką nieruchomość dostaje takie i takie pieniądze przy takich i takich przesłankach. To wszystko można zawrzeć w smart kontrakcie. Natomiast pojawia się problem natury, a co z wpisem do księgi wieczystej? Jak to ogarnąć automatycznie w smart kontrakcie? Musi się to zadziać w formie takiej, nazwijmy to kolokwialnie, jak to mówimy w internecie, w realu, czyli w takiej tradycyjnej formie. Tak? Trzeba gdzieś to zgłosić, notariusz musi gdzieś wysłać informację, musi być aktualizacja w księgach wieczystych i tak dalej, i tak dalej. I tego na przykład smart kontrakt nie zrobi, tak? Bo nie ma smart kontrakt mocy sprawczej, żeby w systemach państwowych gdzieś ten wpis dokonać. Więc są pewne aspekty prawne, a prawo tego nie reguluje, gdzie smart kontrakt niestety jeszcze wymaga aktualizacji zmian legislacyjnych, które są cały czas w toku i jakby możemy sobie zaufać w smart kontrakcie, zawrzeć pewne rzeczy, ale niestety zawsze zostanie jakiś ułamek wykonania tej umowy, który będzie się musiał oprzeć o prawo obowiązujące w danym kraju, tu w tym przypadku w Polsce. No i przede wszystkim jest też pewien problem ze smart kontraktami, który jakby od strony prawnej jest dalej niestety pokutujący. Jeszcze z dawnych lat, że niski poziom świadomości jakby
Ludzie dalej niestety ufają pieniądzom papierowym, ufają bankom jako instytucjom zaufania publicznego, ufają papierowi podpisanemu. To, co napisane, zapisane, to jest bardziej warte więcej niż to, co cyfrowe, bo cyfrowe to przecież może zniknąć i tak dalej. Także jakiś ten poziom świadomości jeszcze wymaga niestety przeprocesowania, jeszcze musi trochę wody w Wiśle upłynąć, zanim ta świadomość się zmieni, ale też jest taki plus dla nas, przedsiębiorców z MŚP, że wypływając na większe wody, tu już popieram się swoim doświadczeniem, jakby tam skąd przychodzą trendy technologiczne, czy te wszystkie rzeczy, które używam na co dzień w postaci smartfonów, radia w samochodzie, które ma też wsparcie dla różnych fajnych technologii, one w większości przypływają z zachodu, z Ameryki, z Japonii, gdzieś tam z Azji. Tam w tamtej części świata te smart kontrakty bardzo mocno się wdzierają w życie codzienne. Mówię tutaj chociażby o głosowaniu wirtualnym, zdalnym w Ameryce i tego typu przykładach. Więc myślę, że to wcześniej czy później do Europy, do Polski przyjdzie i warto też to mieć na uwadze, że ten aspekt prawny zostanie zaktualizowany. No i aspekt technologiczny jest też pewnego rodzaju wadą, który wspomniałem wcześniej, że mogą być błędy w kodzie, będzie później trzeba taki błąd naprawić. Czasem trzeba będzie wtedy zaangażować jakby bardziej mocnego człowieka, który się na tym lepiej zna, trzeba będzie mu zapłacić. To są pewnego rodzaju wady, ale z drugiej strony zaletą jest to, że dobrze przygotowany kontrakt, dobrze przetestowany kontrakt, bo też zapomniałem wspomnieć, kontrakt można przetestować na swojej platformie, na swoim komputerze, w takiej wirtualnej sieci, która działa na moim laptopie, nigdzie się nikomu pieniądze nie zabierają, nic się nie zadzieje, ale cały kontrakt mogę przetestować, zobaczyć, że on jest dobrze napisany, mówię to od strony jako inżynier, deweloper i wtedy, kiedy wiem, że to działa, wszystkie przesłanki poprawnie się wykonają, wtedy rzeczywiście mogę ten kontrakt wrzucić w sieć kryptograficzną i uruchomić go. Więc jakby zakładając najgorszy scenariusz, że jest błąd, niestety jest pewnego rodzaju koszt, który się wiąże z jego naprawą. Natomiast, proszę Państwa, napisany najlepiej kontrakt papierowy przy notariuszu czy przy radcy prawnym, cokolwiek, też może mieć swego rodzaju wady. Mogą być potrzebne aneksy do umowy, które też za darmo nikt nie zrobi, jeśli chodzi o kwestie prawne. Także to też są pewnego rodzaju koszty, które ponosimy. I też to nie jest tak, że te papierowe umowy są takie lepsze, bo można zawsze aneks napisać i to tak jest w każdej chwili, to tak nie do końca, bo niestety niektóre umowy trzeba zawrzeć w taki sposób jeszcze raz, albo aneksy napisać, czy po prostu trzeba za to zapłacić. Także to jakby ten koszt zmian w smart kontrakcie jest podobny jak w formie papierowej. Też taki koszt trzeba niestety ponieść. I teraz tak, jakby przejdę już do meritum. Teraz mam mniej czasu, więc będę trochę się rozpędzał szybciej. Będę opowiadał. Case studies, no tak jak to wspomniałem, mamy doświadczenie ponad 20-letnie, więc jakby smart kontraktu nie będę opowiadał, że 20 lat temu robiliśmy smart kontrakty i projekty z nimi związanymi, bo wtedy to nawet jeszcze nie wyszło poza kręgi akademickie. Natomiast w przeciągu jakby ostatnich kilku lat mamy doświadczenie z pewnego rodzaju firmami, niestety nie mogę tu wymienić ich z nazw i z konkretnych przykładów ze szczegółami, bo wiążą mnie niestety z tym umowy, ale mogę powiedzieć, że w branży gier, która na tą chwilę notuje się, że jest bardziej dochodowa niż cała branża hollywoodzka, filmowa zebrana ze Stanów i z Europy, to są potworne pieniądze w grach. W tej chwili w smart kontraktach działa to prężnie i mamy takiego klienta, który działa w tej branży i powiem szczerze, że możemy tutaj Państwu na pewno, jakby przechodząc płynnie do rozwiązań globalnych, pomóc. Bo tak w przypadku tego klienta to wyglądało przyjść, przeanalizować Państwa przypadki, pokazać, gdzie możemy wykorzystać smart kontrakty potencjalnie, czy rozwiązania oparte o smart kontrakty, bo też nie warto naginać rzeczywistości, tak? Bo są jakby aspekty, które smart kontraktami można bardzo świetnie pokryć, wręcz idealnie, aż się proszą, żeby to ogarnąć smart kontraktem. Natomiast są takie aspekty biznesu, które musielibyśmy mocno naginać rzeczywistość, żeby powiedzieć tak, smart kontrakt tam pasuje. Więc jakby z naszej strony w przypadku tego klienta z branży gier tak to wyglądało, przeanalizowaliśmy ich sytuację, pomogliśmy im przy zaproponowanych rozwiązaniach. To jest właśnie to rozwiązanie CTO List, to tutaj, że weszliśmy jako szef technology officer, czyli osoba taka, szef od strony technologicznej, weszliśmy do tej firmy na kilka godzin zakontraktowanych, przeanalizowaliśmy, doradziliśmy, przedstawiliśmy rozwiązania, jakie możemy potencjalnie zrobić. Oczywiście oni nie musieli z nami podjąć współpracy, ale jakby w formie tego
wypożyczenia nas, a stricte mnie. Przeanalizowałem ich sytuację, pomogłem im zrozumieć, gdzie, co i jak mogą ulepszyć, zmienić, żeby było lepiej, bo mieli pewne problemy technologiczne. I wtedy oni podjęli sobie po swojej stronie decyzję, że jednak z nami podejmą współpracę i przerobią ten swój obecny system w oparciu o nasze wskazówki. I przeszliśmy, że tak powiem, gładko do wdrożenia systemu opartego o te platformy, które zarekomendowaliśmy. Projekt jest w tej chwili dziejącym się projektem, jest w trakcie wdrażania. Przewidziany okres zakończenia to jest marzec. I z tego, co już widzimy, to jakby obsługa technologiczna późniejsza przy wdrożeniu kontra to, co klient miał, koszty spadają dla nich około 10-krotnie. Mówimy tutaj o kosztach nie tylko w postaci ludzi, bo to jest jakby im więcej ludzi jest potrzebnych do obsługi projektu, bo jest on bardziej skomplikowany, tym jest koszt wyższy. Więc jakby pomogliśmy im uprościć obsługę całego tego produktu, więc jakby zminimalizowanie czynnika ludzkiego też pozwoliło w oparciu o smart kontrakty na oszczędności, ale też przede wszystkim od strony komputerów, tak, które musieli mieć zaangażowane w cały ten swój projekt. Pomogliśmy im bardzo, bardzo znacząco zredukować koszty utrzymania całego tego biznesu o około 5-krotnie, blisko 5-krotnie mają tańsze koszty utrzymania infrastruktury komputerowo-technologicznej. Więc całość jakby prawie jest, tak co powiedziałem, dla nich tańsza, gdzie jakby nasz koszt naszej pracy im się po prostu opłacił, tak? Bo to też jest pewien koszt, przeliczyli sobie ile my kosztujemy, ile to będzie trwało, ile mogę zaoszczędzić, jakby w rozrachunku kilku miesięcy, po kilku miesiącach zaczynają po prostu mieć prawdziwe oszczędności. I trochę o nas, może powiem 2 słowa i tutaj jakby przejdziemy za chwilę do pytań. Tak jakby powiedziane było wcześniej, mamy też, ja wspomniałem, ponad 20 lat doświadczenia, zrealizowaliśmy ponad 50 projektów, zresztą jak jest to napisane, nie będę czytał liczby, bo tu można sobie spojrzeć. I tak naprawdę specjalizujemy się i to jest nasz główny atut, gdzie myślę, że moglibyśmy też Państwu pomóc, a Państwu też tam, bo też na pewno w wielu aspektach nam by się przydała pomoc. W tych takich, jak to się mówi, softowych rzeczach, miękkich, gdzie w większości firm opartych o technologie komputerowe, to my tam kulejemy, czyli bardzo często trywialna rzecz, której potrzebujemy pomocy, to na przykład jak skombinować dobrą dostawę kawy do biura, bo jakby programiści dużo piją kawę, a na przykład niekoniecznie wiedzą, gdzie ją kupić, żeby była dobra. Tak? To oczywiście sobie żartuję, ale wiem, o co chodzi. Natomiast tutaj mamy duże doświadczenie w dużych firmach, w dużych spółkach na poziomie enterprise, jak i też w małych przedsiębiorstwach, tak jak moja firma, małe przedsiębiorstwa, średnie i na polskim rynku, i na rynku zagranicznym, więc jakby tutaj obsługa klienta za granicą, która jest oparta o przelewy niekoniecznie bankowe, bo też to są krypto rzeczy, tak jak powiedziałem, kryptograficzne, waluty kryptograficzne, smart kontrakty. Jest to jakby, powiedzmy, nie chcę nazwać standardem na zachodzie, bo to nie jest prawda, to bywa z tym różnie, ale tutaj na pewno nasza firma bardzo, bardzo jest otwarta na pomoc polskim przedsiębiorcom, bo w tym się naprawdę specjalizujemy, że analizujemy sytuację firmy, gdzie ta firma próbuje wejść, z jakim produktem i jak zabezpieczyć to od strony technologicznej i od strony też finansowej, żeby po prostu były pewne rzeczy wykonane tutaj w Polsce, a dostarczone gdzieś tam na drugim końcu świata, czy nawet na drugim końcu Europy, bo to nie musi być wcale daleko, tak? Przelewy były najtańsze, najbardziej efektywne i jakby najbardziej korzystne dla polskiego przedsiębiorcy, bo my jesteśmy tu, więc jakby też mamy doświadczenie, nie opowiadamy historii gdzieś tam mieszkając na drugim końcu świata, jak można w Polsce wykorzystać pomysł gdzieś tam z Ameryki, a on tu w ogóle się nie sprawdza. My jakby odwróciliśmy się i działamy tu lokalnie, jesteśmy firmą z doświadczeniem, ale działającą lokalnie, która wie, jak pracować z klientem z zagranicy, więc tutaj też na pewno się tym doświadczeniem podzielimy. Jak możecie Państwo zobaczyć na nasze portfolio, nie będę sądzał o językach programowania i jakimś tam aspekcie technologicznym. Natomiast tutaj z tych dużych firm, które Państwo widzicie, może niektóre nam coś mówią, natomiast są to klienci z całego tak naprawdę przekroju geograficznego, zarówno z Kanady, Stanów, Belgia, Niemcy, Europa, Arabia, Dubaj, hotelarstwo, usługi dla rządu amerykańskiego, różne aspekty, jak i też małe przedsiębiorstwa. Proszę tego nie zapominać, że mimo tego, że mamy doświadczenie w działaniu z bardzo dużymi organizacjami, mamy też doświadczenie z tak zwanymi startupami, czyli firmami, które się dopiero rozwijają. Mam doświadczenie w małych przedsiębiorstwach, bo ja sam takie prowadzę. Nie jesteśmy ogromną spółką, która ma
jest notowana na giełdzie, więc jakby też mamy te same problemy i bolączki na co dzień, to pewnie większość z Państwa. Także tutaj pomagamy klientom z tego sektora MŚP, tak powiedziałem, pracować z klientem z zachodu, z klientem gdzieś tam z tego takiego mocno cyfrowo rozwiniętego świata, aczkolwiek powiem Państwu, jeszcze kończąc tę opowieść i przechodząc do QA, nasza część świata, mówię tu o Europie Środkowej, jest mocno rozwinięta cyfrowo. Jesteśmy bardzo odważni, jeśli mamy mówić tu otwarcie, jeśli chodzi o rozwiązania cyfrowe. Więc myślę, że tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa naprawdę mogą zacząć śmiało działać na rynku dużych graczy, dużych rekinów i po prostu używać smart kontraktów i kryptowalut do swojego biznesu w sposób oczywiście legalny. Bo też proszę się tego nie bać, że smart contract czy kryptowaluta oznacza zaraz coś nielegalnego. Niestety tak się to utarło gdzieś tam w świadomości społecznej, że może to się kojarzy z czymś nielegalnym, a absolutnie takim nie jest. I też jest to bezpieczne. Także tym zakończę moją opowieść i może przejdziemy do Q&A, jeśli Państwo macie jakieś pytania. To chyba dobry moment na ujawnienie się. Rzeczywiście. Jeśli nie ma pytań, to mi się narzucają takie takie pytania. Jedno takie trochę może prowokacyjne, tak sobie pozwolę, że sprowokować. Spróbujmy. Jak Pana zdaniem wygląda rozwój, można tak powiedzieć, branży czy tego tematu w kontekście obecnych wyzwań i covidowych, i geopolitycznych za naszą wschodnią granicą, czyli chociażby, można powiedzieć, załamania łańcuchu dostaw sprzętu, ale też i tego nowego podejścia do bezpieczeństwa, zarówno transakcji, ale też bezpieczeństwa takiego osobistego. Jak to takie perspektywy też Pan widzi w tym kontekście? Jakby na to odpowiedzieć tak, żeby to dobrze zabrzmiało. Powiem tak, mam doświadczenie, to już mówię stricte ja osobiście, z pewnego projektu, w którym były zaangażowane osoby z Rosji. Niestety zostały z tego projektu usunięte, bo to był projekt powiązany z rządem Stanów Zjednoczonych, więc jakby z kwestii politycznych, nie będę się w to zagłębiał. Natomiast jakby powiedzieć o bezpieczeństwie. Pierwszą rzeczą, jaką Rosjanie zrobili, gdy ten cały konflikt za naszą wschodnią ścianą wybuchł, to tak naprawdę swoim obywatelom zaczęli ucinać, przykręcać kurek z dostępem do kryptowalut. Nie dlatego, że one są niebezpieczne, ale one są niebezpieczne dla rządu, bo rząd ich po prostu nie kontroluje. Tam nie ma regulacji bankowych. Nie można na przykład zamknąć bankomatu i ludzie nie mogą gotówki wybrać, co się działo w Europie, na przykład w Grecji, kiedy Grecja plajtowała, ludzie zaczynali pieniądze wybierać z bankomatu. Po prostu te pieniądze są wirtualne, więc są przez to bezpieczne, bo ich nie kontroluje nikt. A wyłączenie na przykład w danym kraju, nie wiem, 100 000 komputerów nie uszkodzi całej sieci, bo sieć jest rozproszona po całym świecie, więc bardzo, bardzo jest to pod tym kątem bezpieczne i pieniądze można wypłacać, konwertować te kryptowaluty na fizyczne dobra, tak? Czyli można albo się z kimś dogadać, słuchaj, ja ci zlecam do wykonania, nie wiem, przekopanie rowu i płacę ci za to 5 bitcoinów. Oczywiście sobie teraz hipotetyzuję. I ta osoba się na to zgadza, bo wie, że na przykład w swoim kraju może te 5 bitcoinów wymienić za tam, nie wiem, $100. Załóżmy, zgaduję teraz, tak? Jest to o tyle bezpieczne w tym kontekście. Lub też może zamienić te pieniądze te kryptowaluty na pieniądze takie fizyczne. Więc jakby od strony bezpieczeństwa, znaczy jest to trochę bezpieczne, niebezpieczne, bo nie kontrolują tego rządy w sposób taki, jak banki są kontrolowane. Więc jakby to, co się stało w ostatnim czasie, gdzie giełda kryptowalut zbankrutowała, gdzie człowiek wyprowadził $10 miliardów, to się może zdarzyć. Ale tak samo może bank splantować, to też się zdarza, prawda? I to nie jest nie żaden nowum, czy bank się może z danego kraju wycofać. Więc jakby pod kątem kryptowalut jest to na pewno w moim osobistym odczuciu i doświadczeniu o tyle bezpieczniejsze, o ile dokonujecie Państwo transakcji w kryptowalutach, które są nominowane do na przykład dolara. Dlatego, że nie ma wtedy wahań kursowych, a bezpieczeństwo wypłat i płatności jest, myślę, znacznie bezpieczniejsze niż bank. Bo jeżeli dzieje się coś złego w kraju, mówimy tutaj są już w stronę wschodu, to banki wariują, giełda wariuje, kursy walut wariują, a kryptowaluty zawsze można nimi zapłacić, można je wymienić i nie jest to kontrolowane. Tak? No właśnie, bo tutaj to już trochę miałem też takie kontynuację też takiego pytania, na którą już Pan częściowo odpowiedział.
w kontekście konkretnych kryptowalut, jakie są właśnie metody weryfikacji, Tak, to rozumiem, że właśnie to odniesienie do dolara takiego tak, tak. jest takim, tak, wskazaniem rzeczywiście. Tak, tak. Znaczy sama kryptowaluta, tutaj powiem jeszcze tak, sama kryptowaluta, jak powiedziałem, to jest jakiś tam ciąg matematycznie wygenerowanych znaków, tak? I umawiamy się, że to jest kryptowaluta i teraz możemy ją wymienić za dobra prawdziwe. No i teraz kto ile za to chce zapłacić, to już jest kwestia, tak jak na giełdzie. Ile kto jest w stanie zapłacić za, nie wiem, akcje jakiejś firmy, to jest kwestia ludzi, na ile oni się umawiają, tak? Podobnie z kryptowalutami, które są tak, Ethereum czy sławny Bitcoin, te waluty są nominowane do dolara na zasadzie, ile kto jest w stanie zapłacić dolarów za jednego bitcoina. Natomiast są kryptowaluty, które są zawsze wymieniane na dolary 1:1. Tak? Na przykład taka jest kryptowaluta, która się nazywa USDT i ta waluta jest warta tyle, ile wart jest dolar. Czyli wysyłam panu dolara, w sensie USDT, to pan dostaje jedno USDT i wymienia go pan na $1. I tu nie ma żadnej spekulacji, nie ma giełdy wymiany walut. To jest po prostu nominacja 1:1. Czy tutaj rozumiem, że mogą Państwo też służyć jako rekomendator wybrania konkretnej platformy Tak, kryptowalutowej, tak? tak, Że tak, jest tak. tak, zdecydowanie. Super. Tak jeszcze korzystając z takiej właśnie, to, że mam głos i mam mikrofon, to pozwolę sobie jeszcze dodać takie bardzo ogólne może pytanie, czy dobrze też ja to rozumiem, czy smart contract dzisiaj dla polskiego przedsiębiorcy to alternatywa cyfrowego podpisu, czyli na przykład tożsamości wyszczelnionej przez ePUAP? Czy tak to można tłumaczyć? Tak, oczywiście. Tak jak pokazywałem, tutaj można przede wszystkim tą fizyczną tożsamość potwierdzić w postaci tego fizycznego klucza, na który, żeby go dostać w ręce, żeby go kupić, muszę też siebie potwierdzić, czyli pokazać swój dowód, zeskanować i dopiero mi go sprzedadzą. Tak? Można taki też klucz, w większości z nas mamy te wirtualne tożsamości potwierdzone przez banki, ale też można taką sobie smart kartę zrobić, czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam, gdzie potwierdzamy swoją tożsamość, dostajemy fizyczny kawałek plastiku, który może podpisywać te nasze dokumenty na platformie rządowej. Tu w tym przypadku podpisujemy to takim podobnym kluczem, tak, który, żeby go dostać w ręce, muszę siebie potwierdzić, zweryfikować, więc możemy spokojnie zastąpić te nasze tożsamości cyfrowe na naszych polskich platformach, mówię tu o rządowych, w postaci smart kontraktu. Jak najbardziej będzie to wierzytelne. Mało tego, zaletą jeszcze smart kontraktu największą, którą zapomniałem wspomnieć, jest brak dodatkowych opłat po stronie banku. Bo proszę sobie Państwo wyobrazić, że jeżeli ja współpracowałem z firmami w Singapurze, czy firmami, na przykład w tej chwili mamy, tutaj widzę, jest pytanie o smart kontrakty, przepraszam, pierwsze pytanie Ja będę wyświetlał za chwilkę te pytania. Ale tutaj nawiążę ad vocem do pytania, bo to jest powiązane z moją odpowiedzią, krajami w Afryce. Tak, mamy doświadczenie z krajami w Afryce, prowadzimy właśnie w tej chwili projekt CSR-owy, czyli to jest taki projekt, gdzie pomagamy osobom, uchodźcom politycznym, czy też z obszarów wojennych, jakby dokształcić się trochę w sferze IT szeroko rozumianym, żeby po prostu mogli zawodowo gdzieś tam zaistnieć, bo ci ludzie bardzo często potrzebują pomocy, są złamani nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim finansowo i pomagamy im jako firma Kotwortak stanąć na nogi, zrobić jakąś tam drobną rzecz dla nas, my im za to po prostu płacimy. No i teraz pojawia się problem, jak do Afryki wysłać pieniądze, żeby primo było to legalne, bo też jako członek Unii Europejskiej jesteśmy pewnymi prawami obligowani, że na przykład do pewnych krajów nie wysyłamy, bo ich nie lubimy z jakichś tam politycznych powodów, czy też no to uważamy ich za kraje terrorystyczne i tak dalej, nie będę wchodził w szczegóły, a też niestety koszt. Wysłanie 100 euro do Afryki to jest koszt 50 euro. Więc jakby, kurczę, no to jest 50% tego, co wysyłam, to jest bardzo dużo, prawda? Przy większej kwocie, no to jakby możemy przymknąć na to oko, natomiast przy małych kwotach są to duże koszty. I tu smart kontrakty, jak i same kryptowaluty, ten koszt po prostu całkowicie anulują, bo wysyłanie z portfela A do portfela B, nie dość, że jest praktycznie natychmiastowe, gdzie do Afryki jest kawałek, prawda? I tutaj jakby zawsze wysyłamy, nie wiem na ile Państwo macie doświadczenie, ale zawsze jak wysyłamy pieniądze z banku A do banku B w drugim kraju, to zawsze będzie tak zwany bank brokerski, czyli ktoś, kto pośredniczy w tej transakcji, ją weryfikuje, potwierdza. I to może być jeden bank, równie dobrze może ich być 5. I niektóre z tych banków biorą sobie swoją prowizję. I dla przykładu, jeżeli wysyłamy z banku Wielkiej Brytanii do naszego oddziału tutaj w Polsce, to bank, nie będę wymieniał z nazwy, kasuje nas 5 zł za taką transakcję. Mimo że nie powinien, ale no tak się dzieje, bo bank, który był po środku, to potwierdził, wziął te sobie 5 zł prowizji. Natomiast całe kryptowaluty w przypadku Afryki i z naszego doświadczenia tą rzeczkę jakby kasują. Klucz taki jak YubiKey. Tak, dokładnie to, co pokazywałem, to jest YubiKey. Ja osobiście tego używam. Jest to klucz kryptograficzny, który ma w sobie wbudowanych wiele rzeczy, między innymi jedną z nich to jest to, co mogę używać do podpisywania smart kontraktów, ale nie tylko. Ma coś takiego jak smart card,
czyli to jest taka jakby fizyczna karta, która pozwala mi odblokować mojego laptopa. Ja jestem trochę, może to źle zabrzmi, ale paranoikiem, jeśli chodzi o security, bezpieczeństwo, więc ja sobie tam, gdzie mogę, wszystko tym kluczem zabezpieczam, bo fizycznie mam go ja. Laptopa jak zgubię, no to człowiek, który nawet zna moje hasło, najtajniejsze hasło, no go nie otworzy, tak, bo potrzebuje ten Admin fizyczny 1, klucz. 2, 3, tak? Tak. Albo często imię, albo tam zwierzęcia, czy córki i syna i na końcu jedynka z wykrzyknikiem i super tajne hasło. Ale mówiąc poważnie, to jest właśnie klucz YubiKey, tak? Możemy go użyć do podpisywania smart kontraktów między innymi. Lub jeżeli ktoś nie chciałby kupić sobie czegoś takiego, to można samemu sobie taki klucz wygenerować. Jak przekonać klientów? Ja osobiście z własnego doświadczenia, co mnie przekonało w ogóle do używania smart kontraktu, bo odwrócę trochę stół, dlaczego ja się zgodziłem w ogóle na używanie smart kontraktów i co za tym idzie wirtualnych walut, jakimi są kryptowaluty, pieniądze. Tak powiedziałem, jeżeli transfer, który do mnie wchodzi na konto w postaci $100, mnie jako odbiorcy kosztuje 50, nie, ja chcę dostać $100 na konto, prawda? Dlatego stwierdziłem, kurczę, no spróbuję. To są oszczędności realne pieniędzy. Zobaczymy, jak to działa. Na początku małe kwoty. Jeżeli to zadziała, dogadaliśmy się, pieniądze pojawiły się tak, jak się dogadaliśmy, nigdzie tam po drodze nie ogołoci z tych $50. Świetnie, spróbujmy teraz współpracować na większą skalę na tej samej zasadzie. Więc jakby to wydaje mi się jest takim najmocniejszym czynnikiem przekonującym. Pieniądze, po prostu oszczędność pieniędzy. Padło podczas Pana prezentacji takie określenie, że rządy dosyć ostrożnie podchodzą do tematu kryptowalut, ze względu na to, że one są alternatywą dla pieniędzy, którymi łatwiej manipulować. Tak jak chociażby ostatnio mój bankomat wyświetlił mi informację, że już nie 1000, tylko 800 zł maksymalnie mogę wypłacić. Natomiast z drugiej strony, czy pojawiają się w ogóle jakiekolwiek, chociażby w przetargach, czy takich oficjalnych, możliwych kontraktach rządowe zamówienia, czy takie oficjalne zamówienia właśnie w smart kontraktach? Czy to raczej domena prywatnych podmiotów? Znaczy na tą chwilę, jeśli ja mam mówić stricte swojego doświadczenia, nie mówię o tym, co gdzieś tam przeczytałem, tylko jakby z mojego doświadczenia, to na tą chwilę jest to prywatny sektor. Zdecydowanie prywatny sektor jest bardziej otwarty na smart kontrakty i kryptowaluty. Mniej się ich chyba po prostu boi, albo przede wszystkim przekonuje ich to, co powiedziałem, pieniądze i oszczędności pieniędzy. Natomiast w przypadku rządowych zamówień, ja myślę, że tutaj jest kwestia jeszcze legislacyjna. To jest taki mój odbiór jakby sytuacji. Natomiast z doświadczenia, przynajmniej na tej platformie, z którą współpracujemy w tej chwili, są to usługi dla hrabstw w USA. Nie, tam zdecydowali się na pewnego rodzaju cyfrowe rozwiązania oparte o smart kontrakty, ale płatności wolą na razie jeszcze klasyczne na konto. Takie żelazne przelewy. Natomiast umowy stricte są, w przypadku jednego klienta, którego pamiętam, tak, to jest z Waszyngtonu, okręgu Waszyngtonu, oni umowy podpisywali przy użyciu i egzekwowali przy użyciu smart kontraktów, natomiast dogadani byli na to, że to jakby pierwsza część pójdzie smart kontraktem przez kryptowaluty, w USDT i tak dalej, natomiast docelowo później idzie to wszystko przelewami, bo chyba po prostu chodzi o legislację. No i to też chyba jednym z takich ważnych pozytywów jest to, że kryptowaluty nie ulegają aż takiej inflacji jak gotówka. Tak. Znaczy w ogóle kryptowaluty mają tą zaletę, co kontra gotówka, że to jest pewnego rodzaju gra i giełda. Tak, umawiamy się, ile za to płacimy. Ja jestem w stanie dać tyle, a ktoś jest w stanie dać tyle. I tak naprawdę regulują to ludzie, a nie rządy, polityka czy regulacje prawne. Więc jest to duża zaleta, ale też niestety proszę uważać, przy walutach tego typu, jak powiedziałem, Ethereum, Bitcoin i tak dalej, tam jest właśnie umawianie się, pewnego rodzaju gra. Więc dzisiaj mam na koncie 5 Ethereum, które jest warte, jakbym chciał wymienić na dolary, na przykład nie wiem, $10,000, a jutro jest warte 5. Ale i 15 może. Ale może być i 15. Także to jest pewnego rodzaju gra. Są ludzie, którzy na tym się dorabiają, że wymieniają waluty, po prostu z tego żyją. Ale no tak mówiąc, zaletą jest to, że tego nie kontroluje rząd. A tak jak wiem, wszyscy jako MŚP, tam gdzie rząd próbuje coś legislacyjnie kontrolować, nie kończy się to dobrze. Albo są też historie właściciela jakichś kryptowalut, który wyrzucił komputer na śmieci, a potem się okazało, że tam był jedyny klucz. Tak. W tym komputerze. To jest właśnie ten klucz, to jest dokładnie ten klucz, o którym teraz mówię. Do otwarcia portfela cyfrowego, bo nie wiem, na ile Państwo macie świadomość, że te jakby waluty, które mam w swoim cyfrowym, tym wirtualnym portfelu, żeby go móc w ogóle otworzyć, muszę mieć tak zwany klucz kryptograficzny otwierający portfel. W tym przypadku mogę albo fizycznie zastosować to, co trzymam w ręce,
albo to będzie klucz, który jest gdzieś zapisany na dysku komputera. Więc jak ten dysk komputera wywalę, bo cały portfel fizycznie znajduje się w tej sieci kryptograficznej, fizycznie pieniądze nie znajdują się na moim komputerze, one sobie cały czas fruwają po całym świecie. Każdy z członków tej sieci widzi, że mój portfel o adresie ABC tam jest, ale żeby go otworzyć i coś z nim zrobić i użyć tych pieniędzy, potrzebuję ten klucz. Jeśli wyrzucę laptopa, na którym był klucz, tak bym powiedział. Albo dysk, tak, albo dysk pójdzie gdzieś Tak. w świat wiecznych dysków. Kolejne pytanie. Tak. Smart contract i rozliczenia z urzędem skarbowym. No, powiem tak, z mojego doświadczenia. Generalnie według przynajmniej mojej wiedzy, ja nie jestem w tym temacie ani specjalistą, ani proszę nie traktować moich słów jako wyroczni. Według polskiego prawa wszelkie operacje na kryptowalutach typu sprzedaż, kupno, potencjalny zarobek są opodatkowane. Tak, ten sławny podatek, tak to Belki chyba się nazywa, czyli na jakichś tam zarobkach, na jakichś kontach bankowych, gdzie jest możliwość zrobienia 3% w skali roku, od tego się płaci podatki. Podobnie jest tutaj. Więc jeżeli mówimy o rozliczeniu z urzędem skarbowym, nie do końca mam tu wiedzę, czy urząd skarbowy patrzy na to przychylnym, czy przymrużonym okiem, czy po prostu jest wściekły, że się rozliczamy w kryptowalutach, ale na pewno powinniśmy to ewidencjować i zgłaszać, że dana umowa czy dana usługa była zapłacona w danych kryptowalutach, kosztowało to tyle, tyle zarobiliśmy i od tego odprowadzamy podatek. Natomiast czy urząd to obsługuje od strony prawnej, bo to jest regulowane prawnie, poprawnie, tego niestety nie wiem. Wiem, że oficjalnie powinniśmy to zgłaszać, że mamy gdzieś tam konto na jakiejś giełdzie kryptowalut, mamy jakiś tam portfel, mamy jakieś tam zasoby w tym portfelu i od tego powinniśmy odprowadzać normalnie podatek. Trochę jak z akcjami też. Tak, tak? tak. Tylko, że ta akcja to się w picie rozlicza. Tak, to jest podobna sytuacja. Według polskiego prawa powinniśmy to normalnie zgłaszać, rozliczać i tak dalej. Tak. Więc tak, jeżeli chodzi o moją rekomendację, odwrócę trochę pytanie od końca. Jeżeli chodzi o moją rekomendację, jeżeli byście Państwo chcieli to właśnie w takich wspomnianych platformach smart kontraktowych popróbować, nazwijmy to kolokwialnie, pobawić się trochę, zobaczyć jak to działa, z czym to się je, czy to jest niebezpieczne, a może to jest bardzo trudne, to jak najbardziej rekomenduję, żeby sobie samemu zobaczyć, z czymś to się je, bo na przykład prosty jakiś scenariusz możecie Państwo sobie sami spokojnie na platformie wyklikać i okaże się, że kurczę, no zrobię sobie to samemu, ale możecie też zobaczyć, że to kosztuje Was bardzo dużo czasu, douczenie się, zrozumienie, a tu macie na przykład nasze rozwiązanie, gdzie możemy my Wam w tym pomóc za XYZ, taką kwotę i zobaczcie, kurczę, no robocza godzina Państwa czasu też coś kosztuje. Nic w życiu nie jest za darmo, czyli to, że ja sobie usiądę wieczorkiem przy tam herbatce i podubię w komputerku, to kosztuje mnie czas, a mój czas to są moje pieniądze, więc jeżeli się okaże, że Państwa douczanie się będzie Was kosztowało, nie wiem, 40 godzin w tygodniu ślęczenia nad komputerem, żeby na końcu zobaczyć i tak tego nie rozumiem, to proponuję po prostu podejść do nas, możemy zobaczyć, co Państwo chcą zrobić, możemy zaproponować nasze rozwiązania, które notabene w przełożeniu na pieniądze, bo to zawsze na końcu dnia o to chodzi, okaże się po prostu tańsze. Bo proste scenariusze możemy opędzić jakby kolokwialnie naszą platformą, naszymi rozwiązaniami, więc możemy bardzo szybko Państwu pomóc. A bardziej złożone scenariusze, bo proszę też pamiętać, że każdy kontrakt może mieć bardzo, bardzo złożone scenariusze w środku, tak? Te właśnie przyczynowo-skutkowe rzeczy mogą być bardzo złożone. Możemy w tym momencie pomóc Państwu już od tej strony jakby programistycznej, stricte, bo tam już pewna wiedza jest wymagana, jak to wyegzekwować, jaki program napisać. Także ja bym rekomendował raczej rozwiązanie takie, jeżeli Państwo chcecie spróbować, żeby sobie z czystej ciekawości zobaczyć, tak? Ale docelowo zapraszam do współpracy, bo nie ukrywam, dobrze napisany smart contract to jest podstawa. Dobra, zastosowanie w biznesie. Takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o zastosowanie w biznesie, to też zdecydowanie proponuję współpracę z nami, nawet na zasadzie niezobowiązującej rozmowy, przedstawienia problemu, który próbujecie Państwo zaadresować smart kontraktem. Możemy, że tak powiem, coś podpowiedzieć, bo to jest chyba coś, od czego najlepiej zacząć, żeby po prostu zobaczyć, czy to, co Państwo chcecie zastosować we własnym biznesie, w ogóle ma sens w przypadku smart kontraktów, tak wspominałem. Niektóre smart kontrakty mogą się idealnie nadać dla Państwa biznesu, że aż się prosi, żeby je uczyć, tak? Natomiast są takie sytuacje, w których po prostu musielibyśmy mocno naginać rzeczywistość, więc najlepiej przyjść do kogoś, kto się Czy są takie, powiedzmy, case'y przykładowe, takie zastosowania, które są gotowe do zaimplementowania? No bo też myślę w tym kontekście klasycznej takiej firmy rodzinnej, nie wiem, producent jakiegoś rozwiązania, dystrybutor, ma podwykonawców,
jeździ do firm, prezentuje te rozwiązania. No i teraz chodzi o gotowe scenariusze. Czy tutaj są jakieś takie przykłady, które mogłyby zainspirować taką najczęściej występującą firmę rodzinną w Polsce? Taką. Tak, ja myślę, że najlepszym przykładem, gdzie takie coś można by użyć, jak smart contract, idealnie wpasowują się w to usługi wszelkiej maści, które są jasno zdefiniowane, czyli na przykład usługa wykonania, nie wiem, uszycia firanek, tak? Jest to jasna, klarowna, przejrzysta usługa, nie ma wielu niuansów, bo jeżeli zamawiamy firanki o danych wymiarach, w danym kolorze, w danym materiale, usługa jest realizowana, taki smart contract bardzo łatwo może się zadziać. Ja doładowuję swoje konto odpowiednią kwotą, osoba druga potwierdza, że dostała, pieniądze automatycznie się przelewają, wszyscy są zadowoleni. Produkty, które się sprzedaje, fizyczne produkty, tak? Czyli firma, rodzina sprzedaje jakieś tam, nie wiem, pustaki, dowozi na teren budowy, osoba, która miała je dostać, potwierdza, smart contract się uruchamia, każdy dostaje pieniądze, wszyscy są zadowoleni. W smart contraccie wszystko było napisane jasno, przejrzyście, co jest do dowiezienia, jakie są tego ilości i tak dalej, i tak dalej. Gorsze zastosowanie, bo to już wymaga większej jakby wiedzy od strony programistycznej, żeby taki smart contract ułożyć dobrze, to już są takie usługi, które mogą mieć niuanse, czyli wszelkiego rodzaju usługi na przykład artystyczne, bo namalowanie dzieła typu obraz. Tak, to już są takie rzeczy, które wymagają doprecyzowania w smart contraccie i tutaj zdecydowanie polecam wsparcie z naszej strony, bo to nie jest coś, co można sobie ogarnąć na zasadzie wyklikania w internecie na jakiejś prostej stronie. To są w większości rzeczy, które muszą być dobrze ułożone w smart contraccie, bo proszę pamiętać, to są rzeczy matematyczne, tak? Matematyki się nie okłamie, jest albo 1, albo 0, tak? Więc umowy o dzieło. Tak, dokładnie. To jest umowa o dzieło, która może mieć niuanse, może mieć odstępstwa, może mieć pewne rzeczy, które się dogaduje gdzieś tam poza umową. To raczej wsparcie z naszej strony tutaj zdecydowanie. Tak. No ale właśnie, ale to tak mi od razu też na gorąco przychodzi pytanie, jeżeli wyobrażam sobie sprzedanie usługi na stronie, że ta usługa kosztuje właśnie i możliwość rozliczenia w smart kontrakcie, to jak jest z VAT-em chociażby, rozliczeniem? Można to zawrzeć w usłudze, prawda? Bo to, jaką kwotę dostaje osoba, która realizuje taki smart contract od osoby, która ją zamawia, to jest wszystko w smart kontrakcie, tak? Czyli możemy się dogadać, że dostaje pan na przykład 12 USDT, z czego 2 to jest VAT, a 10 było netto, tak? No, dla przykładu, tak? No to kwota, jaką wpisujemy w smart contract, to jest to samo, co wpisujemy na fakturze, tak? Czyli osoba wystawiająca fakturę wpisuje kwotę z VAT-em takim czy takim, a osoba dostaje na konto taką kwotę, jaka jest na fakturze. A faktura może też być zawarta w smart kontrakcie. Powiem więcej. Smart kontrakt można bardzo fajnie połączyć z systemami księgowo-kadrowymi i tak dalej, które wspierają trochę tutaj technikali, tak zwane API, czyli możliwość rozmawiania z innymi systemami, z innymi komputerami. I można na przykład takie faktury z automatu przez smart contract, jak wspomniałem, generować. Tak? I te kwoty, które są z VAT-em, mogą być. No właśnie, ale to nie ma problemu trochę z tym rozliczeniem, że każdego kolejnego dnia taka waluta może być inaczej warta? No to jest już kwestia tak naprawdę, ja podam z własnego też przykładu z mojej firmy. Mamy klienta, w którym się rozliczamy w USDT, czyli to, co powiedziałem, to jest kryptowaluta, która jest nominowana zawsze do dolara i zawsze jest nominowana 1:1, czyli jakby nie ponoszę ryzyka tego, że na przykład Bitcoin jednego dnia dawał mi zysk na poziomie 10 000 złotych, a drugiego na pozizie 6. I ryzyko jest dla mnie. O tej skali, no bo ryzyko walutowe wiadomo, to jest tak, oczywiste. tak. Znaczy ja sobie teraz rzucam jakimiś tam liczbami tak z kapelusza, proszę tego nie traktować dosłownie, ale rozumiemy, o co chodzi. Tak? No, to jest tak podobnie na giełdzie papierów wartościowych. Jedna akcja jest warta dzisiaj 2 zł, jutro jest warta 1,50 zł. Tak? To jest podobnie z walutami, którymi życzymy sobie płatność. Jeżeli zażyczymy sobie w walucie typu Bitcoin, to jest notowana ta waluta do dolara, ale w sposób zmienny. Czyli w zależności, kiedy wymienimy sobie tego Bitcoina, to możemy albo zyskać, albo stracić. Moja rekomendacja zawsze spróbować zrobić smart contract do waluty, która jest na sztywno nominowana do danej waluty, czyli USD albo euro. I wtedy nie ma tego problemu walutowego, dogadaliśmy się na 100 euro, 100 euro ląduje na koncie w postaci wirtualnej, ale zamienione na żelazny pieniądz daje mi dalej 100 euro i tu nie ma problemu z utratą jakichś tam 50% tego, co powinien dostać. Tak? No, tutaj pan Tomasz dobrze, no tak myślę, skomentował w kontekście tego, czy samemu, czy ze wsparciem. No, to rzeczywiście taką wycieczkę, wyprawę w okolice, czyli taką na próbę,
zawsze warto sobie poćwiczyć samemu, ale po Tak. poważne sprawy to Tak, tak. To jest to, co powiedziałem. Jeżeli by pan sobie, panie Tomaszu, chciał samemu poćwiczyć, jak działa smart contract, poczytać. No, piękne naszych dzisiejszych czasów jest to, że wiedza jest dostępna w internecie na wyciągnięcie ręki. To nie tylko memy o kotach i jakieś głupotki, ale też poważne rzeczy można sobie poczytać, poćwiczyć za darmo, i naprawdę za darmo. Natomiast na to poważne nie rzeczy... jest za darmo, to nie jest za darmo, to jest czas. Czas jest Dokładnie. czymś, czego nie kupimy. Tak, oczywiście. A to miałem na myśli to, że nie musimy kupić książek, bo możemy wiele artykułów ciekawych poczytać z tej branży. Natomiast tak, to jest czas, to kosztuje pieniądze. Ja zawsze każdemu mówię, bo każdemu się wydaje, że w świecie programistycznym to ja sobie tak się nauczę i też będę programistą. To proszę Państwa nie jest takie proste. To kosztuje bardzo dużo czasu, połamania zębów na niejednej rzeczy i tutaj nie ma niestety, tak jak w wielu zawodach, przepisu, że jak dodam A do B, to wyjdzie C, bo czasami trzeba samemu zrozumieć, czemu to nie działa, a co się stało i tu nie ma przepisu, więc korzystanie z pomocy z kimś, kto ma doświadczenie w poważnych sprawach, a tam, gdzie są pieniądze, zdecydowanie polecam. Korzystanie z naszego. Trochę jak z saperem, który tylko raz Tak, się myli. tak. Bo to jakby całe brzemię tego doświadczenia i połamania zębów my bierzemy na siebie. I to Państwu oszczędzamy, a to jest sporo czasu. Tak. Bardzo, bardzo dobre pytanie. Mechanizm jest dosyć podobny smart contract, tak? Ja troszeczkę tutaj zacząłem się rozkręcać w różnych kierunkach, ale zapomniałem też o jakby bardzo ważnej rzeczy w smart contractie. Smart contract też opędza, tak powiem kolokwialnie, taką rzecz, że dogadują się dwie strony, 3-4 nieistotne, ale do uproszczenia, dwie strony, że za daną usługę, która jest zapisana w smart contractie, strona wykonująca dostanie zapłatę w jakichś tam powiedzmy fazach, ratach, gdy coś tam się zadzieje. Na przykład przy budowie domu dogadujemy się, że 20% tam fundamenty są, 20% kwoty ląduje na koncie wykonawcy. I teraz, żeby się zabezpieczyć, że osoba zlecająca ma pieniądze, co na przykład nie ogarniemy klasycznym kontraktem tak do końca, możemy zrobić tak zwane pośredniczące konto, pośredniczący portfel, czy zawrzeć jakby te pieniądze w samym smart kontrakcie, upraszczając, gdzie on działa coś jak taki tak zwany escrow. To jest bardzo popularne w Stanach, ja z klientami, z którymi współpracuję, bardzo często z tego korzystałem i do dzisiaj zresztą korzystam. I tutaj między innymi też jest jeden ze smart kontraktów, który używam. Tam jest po prostu jakby płatność, bo wykonujemy usługi co miesiąc i płatność jest odłożona w samym smart kontrakcie miesiąc do przodu. Czyli jeżeli mija miesiąc, za który się umówiliśmy na zakres prac, osoba odbierająca jest zadowolona, robimy mu tam demonstrację tego, co zrobiliśmy, ze swojej strony akceptuje smart contract się wykonuje i z tego konta, tej akredytywy, jakby tego escrowa tak zwanego z angielskiego, automatycznie przelewa wynagrodzenie na moje konto w kryptowalucie USDT. I wtedy ja jestem pewien, że pieniądze dostałem. Osoba, która to odebrała, potwierdza, że odebrała, czy jest zadowolona, a pieniądze, które były gdzieś tam zamrożone, czekały na przelew, po prostu automatycznie smart contract uruchamia. I ja jestem też o tyle zadowolony, jeśli chodzi o wykonawcę i odbiorcę tego, wykonawcę usługi, przepraszam, że mam pewność, że jakby ta osoba po drugiej stronie zaczęła robić jakieś dziwne, krzywe ruchy, mówiąc kolokwialnie, to smart contract zawiera też pewne jakieś zabezpieczenia, że gdybym nie dostał płatności do 3 miesięcy, bo się na przykład pożegnaliśmy, pokłóciliśmy cokolwiek, to automatycznie z tej akredytywy po prostu pieniądze lądują na moim koncie. Bo ja swoje usługi przez miesiąc zrealizowałem. Jeżeli osoba jest zadowolona, zerwaliśmy kontakt, mnie wynagrodzenie się należy, bo ja muszę zapłacić pracownikom, muszę zapłacić programistom i nie chcę później gościa gdzieś tam ścigać sądami czy straszyć komornikami. A tym bardziej jak to jest klient z zagranicy, proszę mi uwierzyć, egzekucja za niezapłacone faktury, niestety też miałem takie doświadczenia, gdzie nie byłem jeszcze na tyle wtedy mądry i korzystałem ze smart kontraktów. Egzekucja za niezapłaconą fakturę gdzieś tam na drugim końcu świata jest równa zeru. Niestety. Smart contract ten problem załatwia, że po prostu dogadują się dwie strony, zakładają tą akredytywę i zawsze miesiąc do przodu od strony zlecającej to konto escrowowe jest zasilane i pieniądze są wypłacane, lub można zrobić tak w smart kontrakcie, co akurat w tym przypadku się dogadaliśmy, że jak projekt jest założony na 8 miesięcy, 8 miesięcy z góry ląduje na konto escrow i z tego konta po prostu co miesiąc kwota jest przelewana przy akceptacji z drugiej strony. Tak. Samo przygotowanie smart kontraktu jest bardzo mocno uzależnione od przypadków użycia, jakie trzeba w nim pokryć. Tak naprawdę co Państwo robicie, jakiego rodzaju musimy się zastanowić, nad jakiego rodzaju niuansami będziemy pracowali, czy gdy zdarzy się A, to może zdarzy się B, C, A również i D, i Y i coś tam.
Czy są to bardzo proste rzeczy, typu, no nie wiem, tak jak powiedziałem, ktoś dowiózł cegły na budowę, osoba potwierdza, że są, waga się zgadza, kolor się zgadza, nie są zniszczone, kontrakt się wykonuje. Bardzo prosty, zrobimy to dosłownie w godzinę. Oczywiście w cudzysłowie trochę teraz upraszczam. Natomiast jak są jakieś bardzo, bardzo złożone sytuacje w przypadku usług takich, szczególnie umów o dzieło, to tutaj w zależności jak to jest złożona umowa. No i tak naprawdę kwestie sporów. Kontrakty można podpisywać między wieloma stronami, więc możemy dołączyć do strony, do smart kontraktu stronę, która jest takim falicytatorem, jest pośrodku, jakby pełni rolę takiego policjanta, który potwierdza, że rzeczywiście, no słuchaj, no dowiozłeś to, co było umówione w kontrakcie, teraz powinno nastąpić jego uruchomienie, a ta druga strona nastawia opór, więc ta pośrodku może powiedzieć nie masz racji, potwierdzam, uruchamiamy kontrakt. Więc jakby można od tej strony się zabezpieczyć, a można się zabezpieczyć jeszcze bardziej automatycznie, po prostu zrobić to, co ja powiedziałem. W samym smart kontrakcie zawrzeć takie informacje, że jeżeli przesłanki pewne są, czyli minął na przykład miesiąc pracy, nie ma potwierdzenia od drugiej strony, to po 3 miesiącach automatycznie jakaś tam część pieniędzy zostanie wypłacona, czy całość i tak dalej. Więc to też można zawrzeć w smart kontrakcie, tego typu spory. Oczywiście są to rzeczy, z którymi trzeba się dogadać na początku przed utworzeniem smart kontraktu, żeby sam w sobie smart kontrakt takie zapisy miał. Bo tak powiedziałem, smart kontrakt nie da się zmienić w sposób prosty, nie da się go nagiąć, więc to trzeba sobie dobrze przemyśleć i tutaj też my pomagamy. Tak. Super. Drodzy Państwo, czas jest nieubłaganym tyranem. Tak jak rozpoczęliśmy punktualnie, tak godzina na zegarze wskazuje, że dobiega końca już nasze spotkanie. Tak więc bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję za niesamowicie aktywne uczestnictwo. Temat okazuje się emocjonujący, intrygujący i myślę, że z dużą taką przyszłością, przed którą nie uciekniemy, więc to jest warte, aby wiedzieć, aby przede wszystkim mieć tą wiedzę, co się na świecie dzieje. Cóż, to bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Uczestnicy oczywiście dostaną, czy Państwo otrzymacie i prezentację, i oczywiście nagranie dzisiejszego spotkania, i oczywiście kontakt do naszego prowadzącego. A tymczasem zapraszam na naszą stronę firmyrodzinne.pl oraz na nasze kanały w social mediach, gdzie zamieścimy informacje o naszym kolejnym wydarzeniu, na które oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. A tymczasem bardzo, bardzo pięknie wszystkim dziękuję, życząc twórczego, inspirującego i kreatywnego dnia pracy, bo jeszcze mamy chyba połowę dnia do pracy. No i do zobaczenia podczas kolejnych wydarzeń. A Panu prowadzącemu, Panie Hubercie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Również Miłego bardzo dnia miło życzę. było. Dziękujemy. Do widzenia.